ten film, on nas wcale nie ostrzega przed takim światem jakimś kapitalistyczno-konsumpcjonistycznym, tylko on nas uspokaja, że nie jest tak źle. Wydaje mi się, że ten film, że on nam coś takiego mówi, że ten współczesny świat kapitalistyczny, on jest trochę jak nadopiekuńczy rodzic. Nie jakiś rodzic, który cię terroryzuje, tylko nadopiekuńczy rodzic, który mówi, że no, że w sumie to źle z tą konsumpcją, jakby to wiadomo, że jakby nie powinno się wszystkiego sprowadzać do konsumpcji, chciwości. Ja to robię dla ciebie, dlatego że ja cię po prostu za bardzo kocham. Ja tak bardzo cię kocham, że cię trochę rozpieściłem, ale w sumie będzie można wrócić do punktu wyjścia. To znaczy, wiesz, tutaj to dla mnie to nie jest antysystemowe zdecydowanie, bo tak jak mówisz, ewidentnie gdzieś tam podskórnym celem tego rodzaju narracji jest jakiś rodzaj uspokojenia odbiorcy. No ja też się już tutaj wypowiadałam, wiesz, o tej drugiej szansie. No to fajnie by było, gdyby to tak można sobie było wyobrazić, że faktycznie gdzieś tam mamy w zanadrzu jeszcze jakąś ziemię przyszłości albo jakąś inną ziemię, do której możemy dotrzeć. Natomiast to jest narracja, czy też elementy narracji na potrzeby właśnie fikcji. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba i prowadzę ten podcast Przemyślane Kadry. Jest dzisiaj ze mną Ula Dobrzańska. Cześć Ula, jeszcze raz. Cześć, witam serdecznie. Ula, jesteś twórczynią bloga o dystopiach. W ogóle pogadaliśmy o tym przez chwilę. Kurde, sobie myślę, że mogliśmy włączyć nawet wcześniej to nagrywanie, bo rozmawialiśmy o tym, czym jest ten blog. O tym chciałem przede wszystkim wspomnieć. Pewnie część osób cię skojarzy już z tego, bo to taki, no jakby w moim mniemaniu w ogóle kultowy blog w polskim internecie, którego ja znam od wielu lat i dlatego mówiłem, że też jestem stremowany lekko, że rozmawiamy ze sobą, znaczy musimy, no mam przyjemność rozmawiać z tobą, no ale poza tym też mówiłem, że na tym blogu sprawdzałem więcej informacji o tobie i napisałaś, że jesteś redaktorką językową i korektorką z wieloletnim doświadczeniem. Współpracowałaś z Fundacją Panoptykon, Fundacją Centrum Cyfrowe, 5 Medium, Stefana Batorego oraz Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. W ogóle sobie sprawdzałem dokładnie, co to jest ten Uniwersytet Wirtualny, bo nawet nie wiedziałem dokładnie. I interesujesz się historią literatury science fiction i problematyką społeczeństwa nadzorowanego, starą fantastyką, nowymi technologiami. No i właśnie, ja mam takie skojarzenie głównie, że ten obszar twoich zainteresowań to jest fantastyka, ale taka ukierunkowana dystopijnie. I na blogu, ten blog przez długi czas wyglądał tak, że ty pisałaś o różnych dystopiach w literaturze. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem dobrze, wszystko się zgadza? Tak. To znaczy, to jest też tak, że z Panoptykonem współpracuję właściwie prawie od początku fundacji, więc ta taka optyka, jestem korektorką i redaktorką językową, tak jak tam odnotowałam, więc te teksty, które czytacie na stronie Panoptykonu, czy też różne publikacje, które Panoptykon wydaje, no to też możecie mieć pewność, że też ja je przeczytałam, poprawiając przecinki, ale właśnie też dzięki temu ta optyka, no właśnie związana z wątkami dotyczącymi prywatności, inwigilacji, zarówno ze strony państw, jak i firm, no to gdzieś tam mocno jest dla mnie istotna. No i właśnie ten kontekst dystopijny bardzo długo był takim też odbiciem tego, co interesowało mnie w takiej rzeczywistości no, naszej, realnej. Właśnie to, jak to od lat te różne lęki, obawy, ale też no, wynaturzenia były przez różnych twórców no, przekuwane no właśnie w powieści, w opowiadania. Tak jak sobie rozmawialiśmy, no, to właściwie cały czas się dzieje, bo cały czas tego typu utwory powstają. Szczególnie właśnie no, był jeszcze kilka lat temu bardzo silny nurt związany z tymi dystopiami młodzieżowymi. No tak jak sobie zerkam po półkach księgarni, no to widzę, że cały czas chyba jeszcze jest obecny i żyje. Zresztą też miałam właśnie raz przyjemność redagować taką publikację, właśnie jeden z tomów, także wiem, że cały czas się ukazują. Natomiast no,
też troszeczkę chyba, no poszło to w takim kierunku, że jakby też kiedyś już o tym rozmawiałam, jest to takie, to dystopijne tło, no stało się po prostu modne. Stało się kiedyś, stało się w pewnym momencie modne. Wcześniej było może bardziej dla pasjonatów, a od pewnego momentu no jest to dosyć powszechne uniwersum, rozmaicie tam budowane przez różnych twórców, autorów. Zresztą to też właśnie widać w serialach, w filmach, w tym co oglądamy sobie dla przyjemności na tych różnych naszych platformach, prawda, Netflixie, HBO i tak dalej. No, tego jest multum, można wybierać. Tak, to prawda. Zresztą to nawet w naszym przypadku doszło do głosu, bo przecież ja ci zaproponowałem kilka różnych rzeczy, kilka różnych filmów, już w ogóle korespondowaliśmy ze sobą od jakiegoś czasu i właśnie większość z nich odpadła. No ale dzisiaj się spotkaliśmy po to, żeby porozmawiać o filmie Wall-E Pixara. I ja sobie myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny wybór. Mam nadzieję, że dla słuchaczy naszych to też będzie interesujące. I jeszcze w przypadku tej rozmowy mam taki jeden motyw centralny, bo chodzi o to, no, będziemy o tych pozostałych wątkach w Wall-E też rozmawiać, ale chciałem się skupić na tym, jak tam jest ludzkość przedstawiona w tym statku kosmicznym, która w końcu wraca na Ziemię. O fabule za chwilę powiem. I jak to się ma do takich uwag Fryderyka Nietzschego, które są w Takorzecze Zaratustra na temat ostatnich ludzi. Zaraz też wyjaśnię, mam fragmenty z Nietzschego przygotowane, kim mieli być ci ostatni ludzie, kim miał być ostatni człowiek w ogóle. No i wydaje mi się, że to będzie interesujący temat, jakoś tak łączący te nasze zainteresowania filmowo-dystopijne. Ale jeszcze ten twój blog, o tym też przez chwilę rozmawialiśmy wcześniej. Mówiłaś, że to było tak, że ty się zajmowałaś na studiach właśnie taką tematyką i jakby tyle różnych materiałów przerabiałaś, że potem doszłaś do wniosku, że chcesz pozostać przy tym, tak? I jakoś nie wiem, jeszcze przerabiać te treści. To znaczy, to było tak, że po prostu pisałam pracę magisterską. To było tak, że właśnie to moje seminarium magisterskie to w ogóle oscylowało wokół kategorii cielesności, więc sobie wymyśliłam, że będę pisała o tym, jak w dystopiach, antyutopiach jest ten wątek cielesności przedstawiany, więc tam oczywiście siłą rzeczy zaroiło się od różnych uniformizacji, od różnych, cóż tam było, no, farmaceutyków, z farmaceutyko-narkotyków, które się też bardzo gęsto pojawiają w tej całej literaturze. No i fakt faktem, studia się skończyły, magisterka została obroniona, a tutaj jakby cały czas była ochota, żeby jeszcze tym tematem się zająć, bo no po prostu był fajny, był ciekawy i no i oczywiście poza tą całą jakby wąsko rozumianą cielesnością, no był szereg wątków jeszcze, którymi warto było się zająć. Więc na początku faktycznie, jak tam sobie można sięgnąć do archiwum, to te moje posty blogowe to takie elaboraty na rozmaite tematy, a później to poszło już bardziej w stronę recenzji konkretnych książek, które przy okazji odkryłam, czy też poznałam bliżej. No i to tak później po nitce do kłębka. Oczywiście to też, no ta cała blogosfera to też była właśnie, jak tam zaczynałam się w to bawić, fajna przestrzeń, dużo ludzi się tym zajmowało, więc też tak międzyblogowo tworzyły się rozmaite społeczności, co skutkowało oczywiście rozmaitymi polecajkami, więc dzięki temu też no, miałam okazję natknąć się na wiele tytułów. Teraz to przyznam, że to już raczej są takie samodzielne wyprawy, bo osoby, z którymi wówczas około 10 lat temu bawiliśmy się w to, no albo już zajęły się poważnymi rzeczami i blogi umarły śmiercią naturalną, albo zrobili bardzo duże kariery w social mediach i zajmują się w tym momencie raczej troszeczkę innymi tematami, innymi formami niż no właśnie klikanie notek po prostu na tego WordPressa czy też Blogspota, jak to tam kto wybierał. Tak, właśnie mówiłem ci, że ten twój blog, on ma dla mnie taki urok takiego starego internetu. Teraz to jest trochę taki underground internetowy, prawda? Że ty możesz sobie odszukać... Ja tylko mam nadzieję, że Google po prostu w pewnym momencie nie pokasuje tego wszystkiego, bo to jest oczywiście akurat w moim przypadku, no musiałabym się ewentualnie zająć przeniesieniem tego na jakieś swoje zasoby, a przyznam, że ta platforma Myślę, że właśnie dzięki
o dystopiach można sobie przypomnieć, jak to rzeczywiście w internecie było, że internet był taki, nie wiem, moim zdaniem o tym będziemy pewnie rozmawiać, bo to też się wiąże z tym tematem dzisiejszym, taki mniej skomercjalizowany. Myślę, było tak, że byli tacy pasjonaci, którzy po prostu robili rzeczy, którymi się interesowali i to jakoś tak, nie wiem, bardziej swobodnie działało, mam wrażenie, i właśnie w tym twoim przypadku tak było, ja przynajmniej to w ten sposób postrzegałem. No ale w ogóle też rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że fajnie byłoby, gdybyś może zaczęła robić te rzeczy w jakimś innym formacie, podcastów albo rozmów na YouTube, i w ogóle korzystając z okazji, to możemy zapytać jakichś słuchaczy, żeby dali znać, co myślicie w ogóle o takim pomyśle, żeby o dystopiach spróbować przenieść na jakąś inną platformę, w sensie jakiegoś innego formatu, właśnie takiego do posłuchania, jakieś opowieści o takiej literaturze dystopijnej, może o kinie dystopijnym, serialach też. Gdyby ktoś miał jakieś opinie, to może dawać znać. Pewnie, zawsze to lepiej rozpoczynać taką inicjatywę ze świadomością, że ktoś tym będzie zainteresowany, niż kierować ją po prostu w pustkę, bo pomysł jest ciekawy, ja się nad tym zastanowię, ale tutaj się dołączam do tego apelu, że jeżeli faktycznie byłoby zainteresowanie, no to rzecz do rozważenia. Mhm. Tak, mówiłem ci, no, że ja na pewno bardzo chętnie bym słuchał takiego podcastu. Dobra, dzisiejsza rozmowa. Plan na tą dzisiejszą rozmowę jest taki, że ja chciałbym krótko powiedzieć o tym filmie i porozmawiamy o nim w ogóle, jakby jakie mamy wrażenia, czy nam się podobał, czy nie. No i potem jak zwykle mam taki ogólny spis treści, który też przesłałem ci wcześniej. I ten spis treści wygląda w taki sposób, że najpierw chciałbym, żebyśmy się skupili na tym świecie przedstawionym i na takiej konsumpcjonistycznej dystopii. Co to w ogóle jest? Bo dystopie zwykle są portretowane jakoś trochę inaczej. Mi się one kojarzyły z takimi dystopiami w stylu 1984 Orwella, a nie z takim konsumpcjonizmem. Dalej chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nudzie i rozrywce i właśnie jak ci ludzie są tam sportretowani. W tym kontekście też może trochę o tym, o czym też pisał Fryderyk Nietzsche, że ludzie potrzebują, żeby się rozwijać, potrzebują jakichś wyzwań, walki, zmagań. Czy nie jest tak, że rozrywka trochę ich usypia w nich to, co najlepsze? Dalej, właśnie ci ostatni ludzie, według Fryderyka Nietzschego, kim są i kim będzie ostatni człowiek, jakie ma mieć cechy. Potem chciałem, żebyśmy porozmawiali o samym Wallim przez chwilę, o Wallim jako wzorze moralnym, bo to mi się rzucało w oczy, że to jest taki robot w ogóle nieskazitelny moralnie, który nie wiem, jeszcze tak, ja się czułem naprawdę poruszony głęboko i samą postacią Walliego i tym, co mu się przytrafia potem, więc ten film jest dla mnie taki, jak taki roller coaster emocjonalny trochę, jak oni go pokazują w taki sposób, a potem no, to powiemy, co mu się tam przytrafia. W tym kontekście chciałem też trochę porozmawiać o relacji Wall-E, Ewa i doświadczeniu miłości w ogóle, jakichś takich wartościach, które rodzą się pomiędzy tymi robotami, tymi bohaterami. No i na koniec chciałem też, żebyśmy na chwilę skupili się na tym, czy ten film jest prokapitalistyczny, czy antykapitalistyczny, prosystemowy, czy antysystemowy, w jakim sensie. Czy to nie jest tak, czy on jest jakąś krytyką społeczną, czy może wręcz przeciwnie, bo ja sądzę, że poniekąd wręcz przeciwnie, że właśnie to jest trochę łudzące i są jakieś argumenty, które można przywołać tutaj. No, ale dobra, o tym filmie chyba nie będę mówić długo, bo myślę, że większość osób go zna. Przygotowałem sobie taki krótki opis, że Wall-E to animowany film stworzony przez Pixar i wyreżyserowany przez Andrew Stantona. Fabuła filmu rozgrywa się w przyszłości, gdzie Ziemia została opuszczona przez ludzi ze względu na zanieczyszczenia i gromadzenie się śmieci. Głównym bohaterem jest mały robot o nazwie Wall-E, który został pozostawiony na Ziemi, aby porządkować i jakby tak segregować, kompaktować śmieci, które się tam walają wszędzie. Wall-E przypadkowo odkrywa małą roślinkę, która zakwitła na Ziemi, co prowadzi go do odkrycia nowych możliwości dla planety. W międzyczasie poznaje Ewę, nowoczesnego robota poszukującego znaków życia na Ziemi. Ten robot się tam zjawia, przywozi go statek kosmiczny. Razem wyruszają w emocjonującą podróż, mającą na celu przywrócenie życia na opustoszałej planecie i przypomnienie ludziom o konieczności troski o środowisko naturalne. No i to jest jakby główny wątek, powiedzmy, ten Wall-E, ale oprócz tego to, o czym też już wspomniałem, to znaczy ludzie, którzy żyją tam w kosmosie i są sportretowani jako jakiś taki ostateczny punkt
różnych procesów takich prokonsumpcjonistycznych, prokapitalistycznych. Ludzie jako takie grube osoby, które się tylko poruszają na automatycznych wózkach, którym usługują roboty przez cały czas, którzy są jacyś tacy w jakiejś takiej ostatecznej gnuśności. Nie wiem, czy coś byś dodała do tego opisu fabuły, a jeśli nie, to proszę cię, żebyś w ogóle powiedziała, jak ten film oceniasz, czy on ci się podoba, czy nie, co w nim najbardziej lubisz, a czego nie lubisz. To znaczy, ja bardzo, bardzo lubię ten film. Teraz go sobie też właśnie w ramach przygotowania do tej naszej rozmowy rzecz jasna odświeżyłam. Tylko powiem ci, że to, co najbardziej lubię, to właściwie nie jest wątek, o którym będziemy rozmawiać. Mianowicie ta sceneria i to życie Walliego jeszcze przed przybyciem Ewy na samym początku. Właśnie ta postapokaliptyczna sceneria, to jest dla mnie niesamowicie fascynujące, bo fajnie próbuje pokazać, jak faktycznie ta Ziemia wygląda po totalnym zdewastowaniu jej przez ludzi. Ten wątek, to znaczy ten motyw polegający na tym, że faktycznie wszystkie życie zniknęło, poza tam chyba jedyną żyjącą istotą są te karaluchy, które właśnie, z których jeden osobnik jest tutaj towarzyszem Walliego. No faktycznie nie ma tej zieleni w ogóle. No i te szkielety drapaczy chmur, którym towarzyszą stosy niesamowicie piętrowe tych takich kosteczek, które Wally wytwarza, i właściwie one są ciężko odróżnialne już od tego. Wszystko się stapia w taki jeden tłum, w takie identyczne tło. Także tutaj od takiej strony to właśnie to też taki jeden z wątków właśnie i motywów, które ja lubię, czyli właśnie jak ta nasza Ziemia będzie wyglądała po totalnym zniszczeniu, czyli te takie wątki apokaliptyczne, postapokaliptyczne. Natomiast tutaj, no właśnie, bo przez dłuższy czas właśnie nie znając tego filmu, można przypuszczać, że to będzie nasze tło całej akcji, ten świat, w którym będzie się rozgrywała fabuła. Natomiast no nie, pojawia się coś więcej i właściwie tego już dotyczy cała ta historia Walliego, ale jakby Tak. ten początek jest dla mnie taki naprawdę symptomatyczny, no bo patrzymy na to, jak to może faktycznie być. I to jest bardziej prawdopodobne niż to, co się dzieje jednak na tym statku kosmicznym, bo raczej nie sądzę, że zdążymy wybudować jakiś statek kosmiczny, zanim zniszczymy planetę. W zasadzie ten film ma takie 3 akty, prawda? Bo jakby pierwszy akt to jest to, o czym ty mówisz, właśnie ta Ziemia, ukazany ten cały świat, jak on jest spustoszony. Drugi to jest to, co się dzieje na tym statku kosmicznym, no i potem powrót na Ziemię. To w ogóle też ostatnio kolega mi zwrócił uwagę, że nie zaznaczam, że spoilery są jakieś w tych rozmowach, no ale to osoby, które słuchały już tych rozmów, to wiedzą, że są, no jakby trudno byłoby rozmawiać o tym inaczej. Ja Tutaj kiedyś też tak napisałam, będzie. przepraszam, że napisałam kiedyś na blogu, już tego nie ma, ale kiedyś napisałam na pochybel, uwaga, spoiler. Ja lubię spoilery. No, można kogoś wkurzyć spoilerem, no Tak. ale tutaj jakby ja o tym zaznaczałem to w innych rozmowach, że te spoilery są zawsze, jakby to jest, ja myślę, że najlepiej jest obejrzeć film i potem sobie wysłuchać tej rozmowy jako takiego komentarza, który próbuje jakoś pogłębić to wszystko, wydobyć jakieś wątki z danego filmu, ale tutaj też tak będzie. No, więc drugi akt to jest ten statek kosmiczny i potem trzeci powrót na Ziemię znowu. Okej, zaczęłaś mówić już o czymś takim, co w ogóle jest pierwszym tym wątkiem, który ja mam w notatkach, czyli ta konsumpcjonistyczna dystopia. To, o czym mówisz, jest ciekawe. W związku z takim sformułowaniem, to chyba Sławoj Žižek powiedział, że łatwiej jest nam sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu, że w ogóle nasza wyobraźnia jest ukształtowana, już przesiąknięta do dna przez takie kapitalistyczne wyobrażenia. W takim sensie, że właśnie gdybyśmy sobie wyobrażali coś w rodzaju końca świata, to tak jak to by wyglądało, tak jak ten świat w Wallim, to znaczy wszędzie śmieci, nikogo nie ma, ludzie się musieli wynieść, ale banery reklamowe są cały czas, wieżowce są reklamy. Tutaj w Wallim jest taka scena, że nawet tam na Księżycu jakaś galeria handlowa jest czy coś, jakaś reklama tej galerii handlowej. O tym też pisał Mark Fisher, którego tutaj mam w notatkach w książce Realizm kapitalistyczny. O tej samej zasadzie, że właśnie jakby to
już nie ma wyboru, kapitalizm czy jakby bunt przeciwko kapitalizmowi, że on w ogóle wyznacza taki horyzont myślowy. I tutaj to jest coś podobnego. Chciałem cię zapytać właśnie jakby w związku z tymi twoimi zainteresowaniami dystopijnymi, jak ty to wszystko oceniasz, bo mówię, że jakby jak ja myślę o dystopiach, to moje pierwsze skojarzenie jest takie, że to jest jakiś taki świat ala jakiś faszystowski, jakieś obozy koncentracyjne, coś w tym stylu. A tutaj to jest pewnego rodzaju dystopia, ale inna, taka dystopia, która wiąże się z tym, że planeta została zdewastowana, ludzie sobie żyją i w pewnym sensie mają się dobrze, ale jakby to ich bycie jakby w dobrym stanie, ono jest takie wyjątkowo niepokojące, bo widać, że oni są jakby ofiarami tego systemu jakiegoś takiego kapitalistyczno-konsumpcjonistycznego. Mhm. Wiesz co, teraz to przyznam się, że bo kiedyś ja to sobie tak fajnie rozróżniałam jeszcze na właśnie tam w mojej pracy magisterskiej i gdzieś tam właśnie w tej literaturze sprzed xnastu lat, gdzie była mowa o tym, że faktycznie mamy te dystopie, antyutopie. W tym momencie raczej się już odchodzi od tego rozróżnienia i wszystko wrzucamy do jednego worka o nazwie dystopia. Natomiast tutaj fajnie to by akurat, to takie rozróżnienie, tutaj by pasowało to określenie antyutopia w tym takim rozumieniu wcześniejszym, polegającym na to, że mamy pozornie idylliczne życie tych osób, które funkcjonują w jakiejś tam społeczności, no ile no można to nazwać społecznością, no ale dobrze, mamy tam jakąś władzę, jakiś układ no, ról, jakiś metod funkcjonowania, oni tam no przecież te 700 lat funkcjonują w pokoju, bez wojen, w dostatku i nawet więcej niż dostatku. Natomiast no, kontekstowo zdajemy sobie sprawę, że to im nie służy, że to nie jest faktycznie jakaś taka utopijna, dobra rzeczywistość, dobry świat, tylko jednak jego zaprzeczenie. I wiesz co, tutaj właśnie w tym kontekście to tak mi się przypominały jeszcze na przykład Powrót z gwiazd Lema, to jest z 1960 roku książka. Tam co prawda niewiele wiadomo, jeżeli chodzi o fabułę, co do tego, z jakich powodów ludzkość się znalazła w stanie takim właśnie idyllicznym. Kwestia jest taka, że jakby do czego zmierzam, że oni też żyją w takiej rzeczywistości, gdzie teoretycznie wszyscy są szczęśliwi, wszystko jest na właściwym miejscu, natomiast przyczyną tego jest poddanie całej społeczności masowym zabiegom betryzacji, ulepszenia. Więc właściwie nie wiemy, dlaczego tak się stało. No zakładamy, że wcześniej było gorzej, żeby potem mogło być lepiej. Natomiast ci powracający z gwiazd astronauci no, spoglądają na to mocno zaniepokojeni, zdziwieni, to nie jest już ich świat. I tutaj widzę takie podobieństwo, że właśnie jedna i druga społeczność otrzymuje rzeczywistość, w której no, z niczym nie musi walczyć, o nic nie musi zabiegać, wszystko dzieje się samo przez się. No jest nudno. Jednak jak tak patrzymy na to z naszej perspektywy, oczywiście brak wojen nie równa się temu, że jest nudno, tylko że tam po prostu no, człowiek nie ma żadnej przestrzeni do tego, żeby, nie wiem, realizować pasję, przeżywać jakiś rozwój, no, mierzyć się z jakimiś przeciwnościami po to, żeby czegoś się nauczyć. Więc tych takich właśnie antyutopijnych też fabuł, światów jest więcej. No też Nowy Wspaniały Świat jest chyba też tutaj takim najlepszym przykładem, gdzie też właściwie nie wiemy do końca, co tę społeczność też doprowadziła aż do takiego stanu tej powszechnej szczęśliwości. No wiemy tylko tyle, że, czy też przede wszystkim tyle, że no, że to jest społecznie akceptowalne i to jest taki punkt dojścia, z którego nie ma już jakby miejsca na wyjście gdzieś dalej. Także jakby troszkę tak przeszperać w tych różnych, czy to książkach, czy to też w fabułach filmowych, czy też czasami to są też ekranizacje, no to można znaleźć właśnie więcej takich światów. No, ja to sobie fajnie kategoryzowałam jako antyutopię, ale już mówię, tutaj dodaję sobie tę gwiazdkę, bo wiem, że jakby ta kategoria antyutopii troszeczkę się chyba zdezaktualizowała, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o taką genologię literaturoznawczą, no i chyba też filmoznawczą, aczkolwiek tutaj no, jestem mniej zorientowana.
Ja przyznam szczerze, że ten obraz, który tutaj w Wolim jest ukazany, on całkiem przemawia do mnie, bo ja właśnie sobie myślę, że to jest bardzo złudne, taki trop, że jak ty chcesz jakąś dystopię gdzieś odkryć, to ma być taki świat właśnie ala jakiś faszystowski, że jest coś takiego jak taka dystopia, dyskretna dystopia przede wszystkim, albo taka dystopia w ogóle jakby z taką miło uśmiechającą się do nas twarzą. I wydaje mi się, to jest, ja na tej literaturze aż tak dobrze się nie znam. Ja to zawsze sobie to jakoś tak stawiałem w formie takiego klucza orwellowskiego albo klucza huxleyowskiego. I to wydaje mi się taki klucz bardziej huxleyowski, że tym, co nas zabije, jest właśnie pragnienie jakby jakiejś przyjemności, powiedzmy, szczęścia, jakiegoś takiego skrzywionego, perwersyjnego. No i to mi pasuje całkiem dobrze do współczesnego świata, bo ja w ogóle pewnie będę się zdradzać z jakimiś poglądami tutaj swoimi, bo trudno, żeby nie było w ten sposób, ale moje spojrzenie na współczesny świat jest takie, nie wiem, pesymistyczno-apokaliptyczne momentami, powiedziałbym. Nawet jacyś znajomi się śmiali. To znaczy, mnie to dziwi, też czasami o tym rozmawiam ze znajomymi, że ludzie nie widzą, jak bardzo opresyjny jest współczesny świat. Wydaje mi się, że on jest wyjątkowo opresyjny właśnie w tym swoim układzie takim kapitalistyczno-konsumpcjonistycznym, tylko że to jest właśnie taka opresja, której ty nie widzisz, w takim sensie, że ktoś się do ciebie uśmiecha, wyciąga do ciebie rękę i wydaje się, że jest życzliwy w stosunku do ciebie. To jest ten cały świat reklamy, marketingu i tak dalej, ale tak naprawdę on cię przywodzi do zguby i to w ogóle moim zdaniem bez żadnych skrupułów. I właśnie w Wolim widzimy taki świat. Ja sobie o tym myślałem w taki sposób, że jak nie wiem, jest na przykład to rozróżnienie u Freuda na zasadę przyjemności i zasadę rzeczywistości, to ci ludzie w Wolim to są tacy ludzie, którymi rządzi ta zasada przyjemności w zasadzie w 100%. To znaczy my wszyscy mamy w sobie taki instynkt, że chcemy czuć się dobrze, chcemy unikać niebezpieczeństw, chcemy się poddać jakimś takim instynktom defensywnym, że chcemy mieć spokój, unikać jakichś wyzwań, unikać zagrożeń, miło sobie spędzać czas. I tutaj ludzie jakby tak się obudowali technologią, że mogą to wszystko spełnić, mogą spełnić te swoje aspiracje, ale widać, że w tym zatracili jakby swoje człowieczeństwo zupełnie, że się stali takimi w 100% konsumentami. Jest nawet, ty mówiłaś o tym, że nie ma żadnych wyzwań, jest nawet taka scena, jest jakiś dialog chyba, kiedy ktoś tam, jakiś robot mówi, czy to jest jakiś napis na banerze, rzuć jedzenie, jedz picie. I ci ludzie, oni nawet nie jedzą, tylko piją cały czas, mają jakieś takie szejki i tam mają Tak, wszystkie z wartości słomkami, tak, odżywcze. tak. No i to przecież jest znamienne, że właśnie już nawet taki akt jedzenia jest jakiś zbyt wymagający, a picie to jest łatwiejsza forma przyswajania jakichś składników odżywczych. No i wydaje mi się, że to jest cenny trop, bo jak ja sobie myślę właśnie o takim współczesnym korporacjonizmie, to wydaje mi się, że wszystko zmierza w tą stronę, że jakby na przykład takie największe przedsiębiorstwa, one by chciały ludzi zredukować do takiego poziomu takich 100% konsumentów, że ty jesteś w zasadzie tylko konsumentem. Ja tak sobie wyobrażałem kiedyś, że to jest święty graal tam firmy Apple, powiedzmy, że człowiek tam za kilka dekad to będzie taki człowiek, którego już wszystkie zdolności kognitywne są zawieszone i się tylko wpatruje w logo i ślini się i po prostu jest jak po lobotomii. I wydaje mi się, że naprawdę jakby jest sporo przesłanek, żeby sądzić, że w taką stronę to zmierza. Takim trochę najstraszniejszym tropem to są faktycznie najmłodsi w tym momencie, w tym kontekście, bo jeszcze, nie wiem, osoby, które no faktycznie z tych takich roczników około transformacyjnych, no i jeszcze cały czas pamiętamy też rzeczywistość troszkę inną niż taką, w której wszystko było i to wszystko było na wyciągnięcie ręki. To raz, no i dwa, też kwestia internetu, mediów, telefonów komórkowych, gdzie też nam non-stop coś błyska, miga, dostajemy powiadamiajki, reklamy, no te algorytmy kierują do nas wyświetlenia, które z jak największym prawdopodobieństwem nas faktycznie zainteresują. To jest niesamowicie spersonalizowane. No, niektórzy sobie zdają z tego sprawę, większość nie. No i najmłodsi zakładam, że w większości sobie sprawy zupełnie nie zdają, no a też jakakolwiek taka edukacja dotycząca no właśnie tych nowych technologii, ale w rozumieniu
tak naprawdę rozumienia tych nowych technologii, tych mechanizmów komercji, które się za tym kryją, to jest cały czas no, terra incognita jeszcze. Ja mam nadzieję, że też faktycznie no, znaczy nasza rzeczywistość pójdzie w tym kierunku, żeby no, jednak no, była jakaś szansa tego, żeby no, szkoła też pewne kompetencje o pewnych kwestiach informowała, mówiła, żeby to było gdzieś tam miejsce, w którym ten młody człowiek może mieć, znaczy zyskać jakieś narzędzia, bo to, czego się boję, to o tyle właśnie, że o ile, no właśnie, tak jak od czego zaczęłam, no to osoby jednak z tym rocznikiem troszkę więcej na karku mogą no, być bardziej krytyczni, to o tyle no, ta młodzież, która wkracza w dorosłość, no za grosz tego krytycyzmu może nie mieć. I ten cały świat reklamy, ten cały świat, no właśnie, kolorowych, różnych banerów, rolek na Instagramie, sponsorowanych postów na Facebooku, no to im się wydaje realnym światem. No nie wiem, no trochę liczę na to, że to jest też moje czarnowictwo, no ale obawiam się, że chyba no nie do końca. Chociaż powiem ci szczerze, że ja już też się czuję, ja tak też mówię czasami w formie żartu, ale to w zasadzie nie jest żart, że się czuję reprezentantem pokolenia ze zlasowanymi mózgami i wydaje mi się, że ja już do niego należę, bo ja w ogóle myślałem sobie o tym ostatnio, że jakby moje doświadczenie rzeczywistości już jest naprawdę skomercjalizowane na bardzo głębokim poziomie. W takim sensie, że jak ja byłem dzieckiem, to na przykład marzyłem o tym, żeby mieć urodziny w McDonaldzie koniecznie. Pamiętam, że mamę prosiłem, żeby mi robiła takie posiłki jak z McDonalda i w ogóle to było dla mnie jakiś odnośnik jakości. Albo też na przykład mam coś takiego, że mi się mieszają wspomnienia, realne wspomnienia z dzieciństwa ze wspomnieniami z gier komputerowych. Naprawdę, czasami mam coś takiego, że mam jakieś piękne doświadczenie, a to jest element gry. Albo też miałem coś takiego, że jak miałem takie okresy bardziej depresyjne w życiu, to pamiętam, że się potrafiłem całkiem dobrze czuć w centrum handlowym, że szedłem tam i czułem jakąś taką formę ulgi. I ja tych rzeczy nie rozumiałem, ale potem sobie zdałem sprawę, że ja jestem jakby efektem takiego warunkowania, jak normalnie warunkowanie psów Pawłowa. I wydaje mi się, że coś takiego ma miejsce. Wydaje mi się, że to faktycznie się radykalizuje. Ale ze mną już tak było, że ja sobie zdałem sprawę, że ktoś naprawdę się bardzo angażował, żeby mi zrobić, wiesz, żeby wytworzyć we mnie jakieś takie skłonności. No takiego konsumenta, takiego po prostu, wiesz, tak, no Konsumenta, ale na takim przerażające głębokim jest to, co poziomie. mówisz. No tak, na takim poziomie, wiesz, konsument jako jedyna, jakby to powiedzieć, no główna tożsamość danej osoby, no nie, że ja po prostu tylko odbieram to, co jest mi podawane, no przez firmy, które chcą na tym zarobić, no nie, przez ludzi, którzy chcą na tym zarobić, na mnie, no nie, jako na tym konsumencie właśnie, no to kurde jest straszne. Tak, no wspomniałaś o tych smartfonach, tutaj w Wolim też jest taki motyw przecież, bo ci ludzie to są grubi ludzie, którzy w ogóle się nie ruszają, latają na takich wózkach, które je tam noszą. Automatyczne roboty gdzieś tam w ich otoczeniu cały czas funkcjonują i im usługują, a ludzie mają ekrany przed twarzami i jest taka przecież scena znamienna, znaczy to jest taki wątek, który też potem jest rozwinięty bardziej, ale jakiejś tam kobiecie się wyłącza ten ekran i ona się rozgląda taka zszokowana wokół siebie. I o tym pamiętam, tego nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że Herbert Marcuse o czymś takim pisał, że właśnie taki system jakiś konsumpcjonistyczno-kapitalistyczny, on poniekąd ludziom odbiera nawet doświadczenie rzeczywistości. I tutaj w tym filmie to jest też przecież ukazane, że ci ludzie są zdziwieni w ogóle, kiedy dostrzegają świat, który ich otacza, albo widzą na przykład, już pod koniec filmu jest taka scena, jak ludzie wyglądają przez szyby tego statku kosmicznego, widzą niebo rozgwieżdżone, widzą tam Walliego i Ewę za oknem i oni wcześniej w ogóle sobie nie zdawali sprawy jakby z tego, co ich otacza, bo byli tylko zainteresowani tymi bodźcami, które mieli tuż przed nosem na ekranie. No tak, tam jest ten wątek z tym basenem, też fajny, no nie, że no basen jako miejsce, które nam się w ogóle tak kojarzy, wiadomo, z tymi wszystkimi super luksusowymi miejscami wypoczynku, no to musi być gdzieś basen, a ci ludzie, którzy tam spędzają całe swoje życie, okej, mają ten wystrój, ale nawet nie są w stanie go dostrzec,
już nie mówiąc o tym, żeby skorzystać z tego miejsca, no nie? Mhm. Jako do rekreacji, do sportu, no bo to się wiąże z jakimś tam wysiłkiem, ale to tak zapamiętałam, że faktycznie z tymi no, ekranikami no, mniej lub bardziej zmaterializowanymi są tak zaślepieni, że są zaskoczeni tym, jak wygląda w ogóle przestrzeń wokół nich. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że właśnie jakby w pewnym sensie ten film, ten obraz takiego świata jest dla mnie przekonujący, ale nie do końca, bo ja się interesuję chyba najbardziej taką problematyką okołonerwicową. W ogóle nerwice mnie interesują we współczesnym świecie i tutaj ci ludzie w Wallim, oni są ukazani jako tacy ludzie uśpieni w pewnym sensie, co też znajduje pozytywne rozwiązanie, bo potem mogą się przebudzić i okazuje się, że nie jest tak źle, bo mogą sobie zasnąć w taką konsumpcjonistyczną drzemkę na 700 lat, a potem i tak się przebudzą, co wydaje mi się bardzo takim prosystemowym wydźwiękiem tego filmu, przesłaniem tego filmu. A ja sądzę, że gdyby te procesy, które teraz obserwuję, się pogłębiały, to by wyglądało trochę inaczej. To znaczy, dla mnie kiedyś znalazłem takie zdanie chyba u Donalda Winnicotta, psychologa, że współczesny człowiek funkcjonuje w stanie odroczonego załamania nerwowego. I to sformułowanie bardzo mi się podoba. I ja w ogóle jak myślę sobie o tym współczesnym kapitalizmie, to wyobrażam go sobie w taki sposób, że my jakby przerobiliśmy już taki etap, że ten kapitalizm miał po prostu wytworzyć jakieś produkty i usługi, których nam brakowało. Potem wkroczyliśmy na etap wytwarzania takiego maniakalnego różnych nowych potrzeb i nowych produktów, bo inaczej system się nie utrzyma, a obecnie, tak żeby skrótowo tylko to opisać, to wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie jakimś klinicznym tego kapitalizmu, takim, gdzie on się ściśle wiąże z wytwarzaniem różnych zaburzeń psychicznych w ludziach i myślę, że się to robi na ogromną przemysłową skalę, to znaczy wytwarza się te zaburzenia psychiczne, a potem się je jakoś kanalizuje, żeby je ukierunkować na pracę, na konsumpcję i tak dalej. I wydaje mi się, że właśnie to nie zmierza w stronę takiego uśpienia, tylko właśnie czegoś takiego. Tutaj nawet widziałem, że w tych notatkach ci wysłałem taki fragment rozmowy z moim ulubionym pisarzem, Davidem Fosterem Wallace'em. Kiedyś go ktoś zapytał, jak wygląda jego plan dnia i on odpowiedział coś takiego, że przez godzinę rano pisze, a przez pozostałą część dnia stara się nie eksplodować. I jak ja sobie wyobrażam przedłużenie tych aktualnych procesów, to też sobie wyobrażam, że to się skończy jakąś eksplozją nerwicową, eksplozją głowy człowieka bardziej niż takim uśpieniem. Jak myślisz? To znaczy, wiesz, no, kwestia w ogóle jakiejś problematyki związanej z no, chorobami psychicznymi, czy też jeśli nie chorobami, no to zaburzeniami, no to jest też dosyć taki temat, o którym faktycznie sporo się mówi ostatnimi czasy. Tutaj też no, jakby pandemia dała nam wszystkim mocno w kość, ale ja jestem przekonana oczywiście, że to jest wszystko powiązane. Tutaj wiesz co, bo może nie czytałeś, a ja właśnie też z racji tego, że jestem z Panoptykonem na bieżąco, taki fajny eksperyment Panoptykon współprowadził, takie badanie, mianowicie użytkowniczka, która miała tam jakieś różne przypadki związane z lękiem o zdrowie swojej najbliższych. Facebook podkładał jej coraz więcej takich treści. To znaczy ta cała spirala była nakręcana. Wystarczy, że tak naprawdę ona odklikiwała, że nie chce dostawać jakichś informacji, to system, algorytmy Facebooka interpretowały to no, jako zainteresowanie, czyli to nie chodziło, wiesz, o to, żeby faktycznie odizolować takie treści, tylko że skoro one wzbudzały zainteresowanie, to po prostu w pewien perwersyjny wręcz sposób taki, znaczy zupełnie nieludzki, no ale to też robił to algorytm, chociaż no też trzeba mieć na uwadze, że jednak te algorytmy też są tworzone przecież przez ludzi. Podsuwał jej coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej. Także od strony takiej mocno systemowej to nie jest kwestia jakiegoś wiesz, myślenia, no kwestia teorii spiskowych, tylko faktycznie, no wiesz, wystarczy przeprowadzić jakieś realne badania, które potwierdzają te intuicje, które na początku wydają się autentycznie teorią spiskową, także jak najbardziej. YouTube też miał takie różne zagrania też x czasu temu, tylko to wtedy jakby z innym wątkiem, nie tyle kwestia chorób psychicznych, co tam różnych wątków pedofilskich, że też
pewne zachowania nakręcał. Ale jakby wspólny mianownik jest taki, że no, ta technologia, z którą jesteśmy non-stop w interakcji, to w sposób, nie wiem, czy mogę użyć słowa przemyślany, no ale mam wrażenie, że to jest jednak przemyślane. No to jest pewien mechanizm, za którym mają iść zyski, prawda? No im więcej do ciebie trafi jakichś treści, to znaczy, że tym aktywniejszym użytkownikiem się stajesz. Co z tego, jak wiesz, jak twoja głowa na to reaguje, to nie ma najmniejszego znaczenia, także no. Tak, to też jest coś, co jest przerażające dla mnie, taka personalizacja treści, która ludzi pogrąża w takich bardzo prywatnych światach, prawda, że ty się nie zderzasz z obcością, w coraz mniejszym stopniu to robisz, a to w zasadzie jest kluczowe, żeby się stykać z takimi rzeczami, które są w pewnym sensie zewnętrzne, obce, z którymi ty się nie zgadzasz na przykład, a tutaj jest tak, że możesz wpaść w taki jakby tunel właśnie wytworzony przez algorytm i tam się wszystko tylko potwierdza twoje wyjściowe założenia. No i tutaj przecież z tymi ludźmi na tym statku kosmicznym też tak jest, że oni jak się unoszą na tych swoich siedzeniach, to oni jakby to siedzenie, jest ekran i to jest cały świat człowieka, prawda? Są nawet takie sceny, że oni mają potrzeby nawiązywania jakichś relacji ze sobą. Jakaś tam kobieta korzysta, coś wspomina, że korzysta z aplikacji randkowej i tam nie może znaleźć jakiegoś faceta, ale to jest właśnie takie wszystko jakby zapośredniczone o technologię i ta technologia zamyka człowieka w takiej bańce mydlanej, w takim prywatnym świecie i oni potem przeżywają coś w rodzaju jakiegoś takiego wyzwolenia, jak spadają z tych foteli i się okazuje, że na przykład można dotknąć drugiej osoby ręką i że to jest zupełnie inne doświadczenie, rozejrzeć się wokół siebie, a tutaj naprawdę to jest coś zdumiewającego, że to jest taki właśnie na tym fotelu latającym, to jest cały taki prywatny świat. Ale wiesz, to jest tak akurat moim zdaniem bardzo fajna metafora jednak rzeczywistości, w której funkcjonujemy, no bo siłą rzeczy no, większość z nas jest jednak wtłoczona, sami się wtłaczamy, ale z różnych względów, no nie, no bo też nie wiem, z jakichś tam zawodowych, też oczywiście są plusy, no ale kwestia, że faktycznie to można łatwo dać się pochłonąć Facebookom, Instagramom, TikTokom, no w tym wszystkim powiadomiajkom, które do ciebie trafiają, no i wiesz, no nie wiem, im bardziej introwertyczna osobowość, tym pewnie trudniej gdzieś tam też po prostu wyjść do ludzi i skasować to zapośredniczenie, przynajmniej na, nie wiem, na potrzebę nawet jakiegoś eksperymentu. No to jest takie, no wciąga, no nie? I też jakoś tak wygląda ta rzeczywistość, że coraz bardziej w tym funkcjonujemy, no bo to jest nasze codzienne funkcjonowanie, wiesz, no trudno to też aż tak krytykować, tylko kwestia, no, żeby mieć jakąś taką no, meta spojrzenie na to wszystko, a na to czasem nie ma przestrzeni. No właśnie, to jakby to jest najgorsze, że tak się mówi, że wszystko jest dla ludzi, ale trzeba potrafić to kontrolować. Tylko że te rzeczy, one są konstruowane przecież w przemyślany sposób, tak, żebyś ty nie był w stanie tego kontrolować. To znaczy przecież TikTok działa na takich zasadach, że ty masz mieć takie maksymalnie mocne bodźce, takie filmiki, które trwają parę sekund i jakby cię skłaniają do takiej operacji, jakby jakiejś takiej interpasywności, że ty po prostu kciukiem przerzucasz sobie te filmy i tam masz zestaw najbardziej mocnych bodźców, czyli tam seks, jedzenie, powiedzmy jakieś takie scenki tam z wypadkami, od czasu do czasu jakieś tańce i no jakby to jest przemyślany sposób robione tak, żebyś ty próbował to kontrolować i żebyś kapitulował w tych próbach kontrolowania tego. Okej, trochę zaczęliśmy mówić o tym drugim temacie, więc chciałem, żebyśmy to dalej rozwinęli. Jasne. Czyli ta nuda, rozrywka. To jest tak, że ci ludzie, oni są właśnie otoczeni, ludzie w Wallim, przez te roboty, które im usługują i one dbają o to, żeby one nigdy się nie nudziły. Oni się nigdy nie nudzili. I to jest taki motyw, który jest w filozofii czasem rozwijany, że nuda jest bardzo wartościowa w ogóle filozoficznie i w takim sensie egzystencjalnym. My nie lubimy nudy zazwyczaj, bo jakby jest coś takiego, że człowiek jak się nudzi, to on jest jakby oderwany od jakiegoś zajęcia i tak wrzucony w siebie samego trochę, nie? W jakiś taki ferment, który zachodzi w nim, a to nie zawsze jest przyjemne, bo mogą w nim tam fermentować jakieś nie najlepsze przemyślenia, nie najlepsze emocje, może trawić jakieś bolesne rzeczy czasami, ale filozofowie często zwracali uwagę na to, że to jest bardzo potrzebne, bo z nudy rodzą się pewne wartościowe rzeczy, to znaczy ty trochę jakby przecierpisz tą nudę, ale narodzi się w tobie jakaś właśnie ambicja, potrzeba zmienienia czegoś, potrzeba zrobienia czegoś, a tutaj elementem tego świata w Wallim też jest takie bardzo skrupulatne dbanie o to,
żeby ci ludzie nigdy się nie nudzili i żeby w rezultacie nie mieli chyba jakby czasu, miejsca na jakieś myślenie i na jakby rodzenie jakichś tam większych ambicji w sobie, prawda? To znaczy tak, ambicje, ale wiesz, mi jeszcze przychodzi do głowy, no już tak właśnie mocno dystopijnie. Wyobraź sobie, że tutaj ktoś faktycznie zaczyna myśleć, zaczyna, nie wiem, konstatować podwaliny tego systemu, który został stworzony, zastanawiać się, czy na pewno tych roślinek na tej ziemi nie ma, może one już są, może ukrywają przed nami prawdę, prawda? Na zasadzie takiej, że utrzymywanie tych ludzi w takim stanie totalnego uśpienia jest na rękę absolutnie, to znaczy no, w ogóle utrzymuje tę przestrzeń, no, tą kosmiczną jednostkę przy życiu, że to jest coś więcej niż kwestia tylko właśnie w tamtym świecie, no nie, nie wiem, jakichś tam komercyjnych zysków finansowych i tak dalej, tylko w ogóle utrzymanie no, tej ludzkości przy życiu. No, tak to zostało skonstruowane, wymyślone. Na ile to jest realne? Myślę, że w ogóle to nie jest realne, że to jest taka fajna bajka, fajna metafora, no bo tak jak mówiłeś, to uśpienie ludzkości na 700 lat, a potem optymistyczne jej obudzenie, no to nie jest coś, co miałoby prawo się udać, jakkolwiek by tego nie zorganizować, nawet przy nakładzie, wiesz, środków absolutnie nieskończonych, no nie? Tak sądzę. No właśnie, no to jest pewien dylemat. Ja też myślę, że bardzo trudno mi sobie wyobrazić coś takiego. Myślę, że to jest coś takiego, co chciałem na koniec naszej rozmowy zaakcentować, ale może wspomnę o tym, że to sprawia, że ten film, pomimo tego, że my możemy myśleć, że to jest jakaś krytyka społeczna, przecież on jest bardzo optymistyczny, bo on właśnie nas rozgrzesza za takie rzeczy, za takie, wiesz, dawanie upustu tym swoim potrzebom konsumpcjonistycznym, bo wydaje mi się, że ten film w pewnym sensie robi coś takiego, że on ci mówi, że dobra, że ten konsumpcjonizm jest zły, może zdemolujemy planetę i coś tam i można zapaść w taką 700-letnią drzemkę. Ale będzie druga szansa. Tak, Nie będzie. 700. rocznica rozpoczęcia naszego 5-letniego rejsu, więc takie zapomnienie się może trwać 700 lat nawet, ale że człowiek ma coś takiego, że ma taki jakiś rdzeń w sobie, taki moim zdaniem arystotelesowski, bo Arystoteles tak pisał, że człowiek z natury pragnie poznania, chce się interesować światem, ma w sobie taki instynkt przygody. I tutaj ten instynkt się bardzo łatwo budzi, to znaczy wystarczy tak lekko dotknąć człowieka palcem, tak jak tego kapitana w filmie, prawda? Że on początkowo okazuje się, że mają wracać na ziemię i on mówi, że co, na jaką ziemię, że jakby komu to potrzebne, jest taki wkurzony, że się zakłóca jego spokój, ale zaczyna tylko oglądać jakieś materiały na temat ziemi i zaraz już się w nim rodzi taki głód przygody. Tak, jak najbardziej. No, zresztą wiesz, no właśnie, raz kapitan, dwa ta pani, której wytrącono smartfona, bo to pewnie nie jest smartfon, ale jakieś narzędzie, które pełni tego rodzaju funkcje. Popatrz, jak łatwo faktycznie ich, no łatwo, właściwie jeden Wall-E, który przychodzi tam zupełnie no, z przypadku, wbrew temu, co zostało założone, kilkoma działaniami potrafi wywrócić cały ten układ społeczny do góry nogami. Także no, tym bardziej to świadczy o tym, jak mocno nierealne to jest. Tak się jeszcze zastanawiam, wiesz, przyszło mi do głowy, że właśnie to, czego mogłoby mi brakować właśnie w tej społeczności, ale też od strony takich właśnie dystopijno-antyutopijnych wątków, no to właśnie jakiegoś takiego sztucznego utumaniania tych ludzi. Tego tutaj w ogóle nie ma, ale no to zakładam, że no to w wielu jakby innych tego rodzaju fabułach, tego rodzaju światach, no to pojawi się też czynnik chemiczny, że ludzie no są, a w nowym wspaniałym świecie daleko nie szukając, no nie, który pozwala ich jakby utrzymać jako takie stado no, konsumentów niebuntujących się. Tutaj tego nie ma, no ale wydaje mi się, że to po prostu kwestia docelowego odbiorcy. Tutaj raczej no, jest to taki film dla całych rodzin, prawda, a nie tylko dla dorosłych, którzy trawią różne poważne tematy. Ale myślisz, że coś takiego jest niezbędne? Jakieś takie właśnie substancje psychoaktywne, czy coś takiego, żeby kontrolować ludzi?
Bo ja sądzę, że chyba nie, że właśnie jakby my zapominamy o tym, że przecież ten przemysł, obecny przemysł taki konsumpcjonistyczno-marketingowo-rozrywkowy, on według mnie jest takim przemysłem skrajnie narkotycznym, to znaczy, żeby ludzi Mhm. uzależniać od tego normalnie jak od narkotyków. I właśnie mówiłem wcześniej, że ja często dyskutuję ze znajomymi, że no, mam takiego jednego kolegę, któremu nie mogę tego wytłumaczyć i on się zupełnie ze mną nie zgadza i mówi, że jak ty możesz gadać, że świat jest opresyjny i że jest jakiś straszny, skoro kiedyś się tam ludzie zabijali, przecinali się na pół jakimiś piłami i coś tam, a teraz sobie możesz siedzieć wygodnie w domku. No i to jest prawda w dużym stopniu, trudno się nie zgodzić z tym, ale ja w ogóle myślę, nie wiem, też cię może zapytam o zdanie, Mhm. że no jakby wiele kwestii jest niewspółmiernych. Trudno jest porównać opresyjność współczesnego świata do opresyjności jakiegoś świata minionego, bo jakby nie ma kryteriów według mnie, żeby to zrobić w jakiś miarodajny sposób. Ale ja uważam, że jakby jak się skupiamy na takim opresyjnym elemencie współczesnego świata, to on naprawdę jest ogromny. W takim sensie, że na przykład to jest taki przykład, który ja podaję czasami, że jak my myślimy o społeczeństwie, które jest opresyjne, to wyobrażamy sobie na przykład Japonię i to zawijanie stóp Mhm. gejszom jakimś, takie, które miało na celu zniekształcenie tych stóp, żeby one odpowiednio wyglądały. I jak sobie myślimy o czymś takim, to sobie myślimy, że Boże, straszne, jak można coś takiego robić, taką krzywdę człowiekowi. I to jest dopiero opresyjny świat. Ale przecież w tym kontekście wystarczy pomyśleć o tym, że współczesny świat też jest bardzo zainteresowany kontrolowaniem nas, tylko nie jest zainteresowany kontrolowaniem naszych stóp i naszych ciał, Mhm. przynajmniej zazwyczaj, chociaż to też jest dyskusyjne, wiadomo. Jest zainteresowany jedną rzeczą, przede wszystkim naszym mózgiem. I wydaje mi się, że gdyby sobie wyobrażać ten nasz mózg jako taką stopę tej gejszy zawiniętą, to on po prostu jest już na wszystkie sposoby powykrzywiany, poowijany jakimiś niezdrowymi takimi nawykami i powykrzywiany i tak zdeformowany, że mi trudno sobie wyobrazić, żeby on mógł jakiś pierwotny kształt odzyskać w związku z tym, że się nas karmi jakimiś takimi nerwicami i tymi zaburzeniami. Mhm. Nie uważasz? To jest taki trop jakiś taki psychologiczny, powiedzmy, tej opresyjności. Wiesz co, nie, no tak, na pewno, jeżeli właśnie patrzeć w kontekście jednostki, no to niszczy życie. Natomiast wiesz, ja tak jeszcze spojrzałabym na tego Walliego, popatrz, no bo zastanawiamy się nad tymi ludźmi, którzy sobie żyją w tym no, statku kosmicznym te 700 lat, no ale oni zostali, wiesz, wyrwani z jakiejś ziemskiej rzeczywistości i stanowią jej kontynuację. Także ja bym na to też próbowała spojrzeć w ten sposób, że jest to taki model skazany na klęskę z tego względu, że przecież no, ten cały wątek właśnie związany z tą komercją, reklamami, manipulacją, kapitalizmem, no doprowadził do zniszczenia macierzystej planety, no nie? W sensie Mhm. ta rabunkowa gospodarka, którą sobie jeszcze można wyobrazić, no bo przecież skoro nie ma żadnych roślin, no to znaczy, że gdzieś tam zabrakło zupełnie wody po drodze i zasadniczo skażenie musiało być aż tak duże, że no, nie ma tam roślin, prawda? No to nie jest kwestia Tak. tego, że po prostu człowiek nie mógł przeżyć, bo było mu, nie wiem, za gorąco, tylko tam no, poza tymi robaczkami, karaluchami nic nie przeżyło na tak postrzeganej ziemi. Z czegoś to wynikało, no nie? Więc jasne, wiesz, ten wątek, o którym to opowiadasz, faktycznie o tym, że no nie wiem, drenuje nam to no, mózgi i jest to silnie manipulacyjne, okej, tylko patrzyłabym też na taki, wiesz, dalekosiężny skutek, że to jest tylko taki etap po drodze, no nie, że nie wiem, pojedynczy ludzie cierpią, natomiast finalnie no, taki model prowadzi do tego, że no, nic z dobrego z tego nie będzie, po Mhm. prostu zabijamy własną planetę, no a inaczej niż w Wallim, drugiego końca świata nie będzie, ani drugiej szansy, Mhm. ani szansy na drugi koniec świata. Będzie tylko jeden. Tak, w ogóle mogłaś się pewnie zdziwić, że w tym moim spisie treści nie ma o ekologii nic, ale tak sobie myślałem, że nie wiem jak ty, ale ja właśnie nie mam tutaj chyba komentarza żadnego, bo wydaje mi się, że o czym tu rozmawiać? No ten świat jest tak przedstawiony właśnie, jako ta ziemia jest zdewastowana i tak dalej, ale nie wiem, nie narzucają mi się tu żadne komentarze. Wydaje mi się, że to jest element świata przedstawionego i to są też takie rzeczy, o których się mówi właśnie jakby w przestrzeni publicznej, w jakichś takich Mhm. kontekstach politycznych, więc ja tutaj chyba nic przenikliwego nie mam do dodania.
Wiesz co, to ja bym tylko może tutaj wspomniała na zasadzie trochę takiej polecajki Paolo Bacigalupi. Ja go bardzo lubię. To jest taki pisarz fantastyczno-naukowy. On jest chyba Kanadyjczykiem, z tego co pamiętam. I właśnie on pokazuje w tych swoich historiach świetnie napisanych, jak będzie wyglądał taki świat po kapitalizmie, ale to jest na zasadzie, wiesz, już też rozmontowanie. Właściwie tam jest kwestia nawet nie tyle po kapitalizmie, co po wyeksploatowaniu ropy, wyeksploatowaniu zasobów, bo też ma książkę tak naprawdę o deficycie wody i jak sobie wyobraża, że jak ta ludzkość będzie funkcjonowała później. Oczywiście to jeszcze nie jest scenografia z Walliego, natomiast jakoś tak fajnie można sobie wyobrazić taki punkt pośredni, no nie? Co się stanie, gdyby ta nasza rzeczywistość, w której żyjemy, faktycznie już tąpnęła, no właśnie te wątki ekologiczne, ta eksploatacja zasobów, te nie wiem, kilkadziesiąt lat, które gdzieś tam się jawi na horyzoncie, co później, no nie? A ten Wall-E to wydaje się taką nieuchronną konsekwencją tego wszystkiego. Także tak tylko go zostawię, bo warto sobie rzucić okiem. Naprawdę bardzo go lubię. Fajnie, że wspominasz, nie znałem tego. Ja chciałem jeszcze wspomnieć o takim jednym skojarzeniu, o tym w zasadzie pomyślałem teraz, że w filozofii się pojawia czasami taka metafora, jak się czyta o dobrym życiu, że dobre życie ma być takim zmierzaniem do określonego celu, ma być życiem o określonej strukturze, a złe życie z kolei często jest przyrównywane do jakiegoś dryfowania. I tutaj jak sobie myślimy o tym statku kosmicznym, który się unosi w tej przestrzeni kosmicznej, to ty mówisz, żeby to rozpatrywać właśnie w takiej perspektywie zbiorowej, powiedzmy. I w perspektywie zbiorowej właśnie tak to wygląda, że to jest takie dryfowanie po prostu gdzieś tam na orbicie bez celu przez 700 lat, że to jest jakby taki ostatni etap być może jakiejś degrengolady, że ludzie już jakby nawet nie myślą o tym, czym jest dobre życie, nie mają jakiegoś celu. Ten cel się pojawia właśnie w ramach tego przebudzenia ich, ale po prostu no jakby to dryfowanie tego statku kosmicznego, ono jest takie bardzo symboliczne, prawda? No tak, bo wiesz, kwestia co będzie na tej ziemi jest stoi mocno pod znakiem zapytania właściwie od tych całych 700 lat, a tu jest kwestia tylko jakby jedynym celem jest utrzymanie, takie biologiczne przeżycie, no nie przetrwanie gatunku, ale ci ludzie muszą się tylko rozmnożyć, dać życie kolejnym pokoleniom, utrzymać się w jakimś stanie do czasu, kiedy to będzie możliwe. No i tyle, no nie? I kwestia, żeby po prostu ten gatunek zafunkcjonował. No nic więcej nie mają do zrobienia. Okej, wracając do tej nudy, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że nie wiem, co myślisz, ale ja sobie myślałem o tym, że jakby z jednej strony ludzie są uśpieni tą rozrywką, a czy nie jest tak, że Wall-E jakby odkrywa w sobie jakieś tam dążenia, odkrywa jakiś świat wartości właśnie w związku z tym, że on jest poniekąd znudzony, że on właśnie na tej ziemi tam nikogo nie ma, zajmuje się tym kompresowaniem tych śmieci. I ja sobie tak myślałem, że właśnie on jest poniekąd też tutaj na tym planie zestawiony z ludźmi i że jemu ta nuda wychodzi na dobre, bo jakby on ma w związku z tym jakieś aspiracje, że on nie jest zajęty taką rozrywką, która jest mu podsuwana przez cały czas. No i w tym kontekście chciałem też przeczytać taki fragment z Pascala, który lubię i który jakoś z tym koresponduje. Jedyna rzecz, która nas pociesza w naszych niedolach, to rozrywka, a wszelako to jest największa z naszych niedoli. Ona głównie przeszkadza nam myśleć o sobie i gubi nas niepostrzeżenie. Inaczej trwalibyśmy w nudzie, a ta nuda pchnęłaby nas do szukania trwalszego sposobu wyrwania się z niej. Ale rozrywka bawi nas i wiedzie nas niepostrzeżenie ku śmierci. I co, to jest taki cytat, który, nie wiem, jak dla mnie on się zgadza całkiem z tym, jak ci ludzie są ukazani, jak sądzisz? Tak, natomiast ja tak się zastanawiam jeszcze nad tym, co powiedziałeś o Wallim, bo mnie ciężko jest rozpatrywać to jego życie jeszcze przed przybyciem Ewy jako znudzenie. On jest o tyle fascynującym bohaterem, że on nawet w tej totalnej pustce, która zafunkcjonowała na Ziemi, on po prostu ma swój grafik, on ma swoje zajęcia. On wcale się nie wydaje
No okej, potem jasne, po przybyciu Ewy i jeszcze tam, kiedy ogląda te swoje filmy, oczywiście wydaje się, że jest, no jednak doskwiera mu samotność. Niemniej jednak ja byłam pełna podziwu, bo ja dopiero, wiesz, po jakimś czasie zorientowałam się, że właśnie, że część tych wieżowców to są stworzone przez Walliego tak naprawdę architektoniczne cudeńka, no nie? Więc nawet gdyby to rozpatrywać z takiej kategorii, no on realizuje jakieś swoje faktyczne zajęcia i dla mnie jakby jego spędzanie czasu, no tej nieskończoności, którą ma na Ziemi, ciężko by było nazwać nudą, jeżeli założylibyśmy, że nudzą się faktycznie ci ludzie na tej orbicie tam gdzieś w kosmosie. Bo jakby Wall-E nawet z tej góry śmieci, z tej takiej ziemskiej nicości jest w stanie sobie wykroić całkiem rozsądne, racjonalne, no wygodne nawet z takiej perspektywy no, jego, jak można sądzić, no życie, no bo ma tam tego swojego przyjaciela, ma swoje zajęcia, ma swoje jakieś tam pasje, ogląda sobie te filmy, ma ten swój domek, gdzie ma różne takie ciekawe artefakty, jak ta kostka Rubika, która go fascynuje, więc naprawdę to jest bardzo fajnie, gdyby to skontrastować, no nie, bo jego poniekąd, no jednak samotne życie wydaje się o wiele więcej, no ile tak można oceniać, no ale jednak wydaje mi się o wiele więcej warte, bardziej wartościowe, czy też spędzanie to czasu wydaje się bardziej wartościowe niż, no właśnie, funkcjonowanie tej zbiorowości przecież, no nie nad latającej sobie nad ziemią het tam daleko. Tak, tak. To całkiem ciekawy motyw, że to jest takie odwrócenie porządków, że poniekąd Wall-E, a w zasadzie dwójka tych robotów, bo i Wall-E i Ewa nas mogą uczyć człowieczeństwa, prawda? Że ludzie są tacy zdehumanizowani, a te roboty są bardziej ludzcy niż ludzie. Więc myślę, że tak jest. A z tą nudą to chyba też chodzi o to, zgadzam się z tym, co mówisz, że jakby zależy, czy patrzymy na sytuację z zewnątrz, jakby okiem takiego niezależnego obserwatora, któremu to wszystko może się wydawać nudne, to życie Walliego, ale jeśli się wczujemy bardziej w jego perspektywę, to widzimy wtedy, że on się nie nudzi rzeczywiście, bo on o Wallim za chwilę jeszcze chciałem porozmawiać, że on w ogóle jak jakiś święty prawie funkcjonuje, jak dla mnie, bo jakby jego życie jest służbą, prawda? Jakby on jest zajęty tymi swoimi obowiązkami i robi to bez mrugnięcia okiem. Dobra, chciałem jeszcze w nawiązaniu trochę do tej nudy zapytać cię o taki motyw też typowo niczeański. O tym pisał Fryderyk Nietzsche właśnie, że na przykład u Epikurejczyków pojawiało się takie rozróżnienie na przyjemności pasywne i przyjemności aktywne. Zwracali uwagę na to, że to nie jest jedyny rodzaj przyjemności, taki, których doświadczają ci ludzie na statku, że po prostu leżą i piją i oglądają coś tam na ekranie. To są przyjemności pasywne, ale oprócz tego mogą istnieć przyjemności aktywne, no i to jest na przykład sport albo jakieś rzeczy związane w ogóle z wyzwaniami. Jak masz jakieś wyzwanie w życiu codziennym, ono też może dać ci dużo przyjemności i ono wiąże się z takim przezwyciężeniem samego siebie w jakimś tam stopniu. No i właśnie, jeżeli ja dobrze rozumiem Fryderyka Nietzschego, to on na coś takiego zwracał uwagę, że człowiek, on nawet z jakichś takich ewolucyjnych powodów jest predysponowany do jakichś zmagań, walki, że człowiek jakby bezustannie się musi rozwijać. Jak się nie rozwija, to jakby następuje jakiś regres momentalny, jakieś takie zezwierzęcenie, albo ty wspominałaś o tym nienasyceniu Witkacego, częściowo je przejrzałem i u Witkacego te motywy się pojawiają takiego zmechanizowania człowieka, prawda, który też właśnie jakby, jak rozumiem Witkacego, to też chodzi mu o coś takiego, że człowiek potrzebuje wyzwań, musi dążyć do jakiegoś takiego samoprzezwyciężenia. I wydaje mi się, że to jest prawda, mi się to rzuca w oczy na moim przykładzie, że jakby my z jednej strony chcielibyśmy już naprawdę mieć spokój, usiąść sobie gdzieś tam tak, żeby nikt nam nie zawracał głowy. Mamy czasami taką defensywną potrzebę, potrzebujemy odpocząć, zregenerować się, ale w jakimś sensie to nam nie za bardzo służy. To znaczy można faktycznie chyba powiedzieć, że człowiek rozkwita, kiedy się mierzy z jakimiś wyzwaniami, kiedy nawet jest zestresowany, jest pod presją, ale wtedy jakoś tak samego siebie przekracza i wydobywa z siebie to, co najlepsze.
Wiesz, mnie się to nawet tak, wiesz, czas wolny. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, nagle nie mamy konieczności, nie wiem, chodzenia do pracy, wykonywania jakichś tam czynności zarobkowych i właściwie, czy też obowiązków rodzinnych. Wyobraźmy sobie, że mamy pół roku na to, żeby robić co chcemy, czy też nie robić zupełnie nic. Myślę, że takie robienie nic to po pierwszym tygodniu już ewidentnie nam się szybciutko znudzi. No może jeżeli wcześniejszy okres był bardzo intensywny, to nie po tygodniu, tylko po 2 tygodniach, no nie gdzieś tam jakiegoś plażowania, czytania książek wyłącznie, czy też oglądania jakichś, wiesz, seriali i takie no, totalne nic nie robienie, bo szczerze, gdybym sobie miała wyobrazić taki, nie wiem, półroczny okres aktywności, której nie muszę niczym konkretnym zapełniać, no to siłą rzeczy i tak będę wymyślała coś, czym mogę ten okres zapełnić. Jeżeli nie jest to, wiesz, obowiązek jakiś taki zewnętrzny, wynikający z uwarunkowań, no właśnie, rodzinno-zawodowych, no to po prostu cokolwiek, no nie wiem, zapoznanie się, uczenie się czegoś nowego, czy jakiejś czynności, czy poznanie, nawet od strony takiego eksperymentu z wyobraźnią. Ciężko mi sobie po prostu stwierdzić, że nie wiem, że w tym roku od 1 lutego do 1 sierpnia będę robiła absolutnie nic. No, to nie byłby dobry okres w życiu, tak Ale sądzę. co najlepsze, to przecież potrafi być mega męczące, prawda? Tak. Takie nic nie robienie. Szybko się też orientujemy, że tak jest, że jakby z jednej strony chcemy już zakończyć jakieś swoje zadania i móc odpocząć, ale jak takie odpoczywanie się przeciąga, to ono naprawdę w jakiś sposób jest w stanie wysysać energię z człowieka, wydaje mi się. I jak mam takich ludzi gdzieś tam w swoim otoczeniu, którzy właśnie nie pracują za dużo, mają taką postawę właśnie defensywną, taką trochę jak on się nazywa, Obłomow z literatury. Nie pamiętam, taka rosyjska postać, chyba Obłomow, który leżał cały czas na kanapie, nic nie robił. No to tacy ludzie, oni w ogóle nie są zregenerowani, tylko wręcz przeciwnie, oni są pozbawieni energii permanentnie przez ten swój odpoczynek. I tutaj z tymi ludźmi też tak, przecież tutaj jest ten motyw w Wolim, że ci ludzie właśnie od 700 lat latają na tych swoich fotelach i już nawet im się kości zaczęły degenerować, prawda? Więc oni nie są w stanie wstać normalnie z tego. Tak, że tam muszą im roboty pomagać w ogóle, kiedy jakimś, no, pechowo się przewrócą, to cała ekipa ratunkowa przybywa na ratunek. No to jest fajne, takie przemawiające do wyobraźni faktycznie. No nie, no tak wiesz, ale tak, no myślę, że tutaj jednak jest kwestia no jakiejś dojrzałości, która tak pozwala nam faktycznie tak po ludzku zarządzić tym czasem, no ale kiedy sobie jesteśmy w stanie faktycznie powyobrażać jakieś takie fikcyjne społeczeństwa, fikcyjne losy, no to no przyznam, że naprawdę trzeba by się postarać, żeby tutaj jakby wymyślić coś przekonującego, że taka nuda w nieskończoność może być w jakiś sposób konstruktywna, znaczy nuda, no takie nic nie robienie w nieskończoność może być w jakiś sposób konstruktywne. Chyba to jest taki eksperyment myślowy nie do przeskoczenia, bo się kłóci z naszym takim ludzkim doświadczeniem i taką intuicją naturalną, no bo fajne były wakacje, jak byliśmy dziećmi, ale już ten 1 września zwykle też dostarczał takich zdrowych emocji, jeżeli oczywiście wszystko dobrze funkcjonowało, no nie? Tak. To sobie wyobrażam. A ja z kolei myślę, że to jest chyba tak, że człowiek jakby ma w sobie jakieś różne części, że jakby my wszyscy mamy poniekąd w sobie kogoś takiego, kto by się chciał zachowywać tak jak ci ludzie na tym statku, prawda? Mamy w sobie jakąś taką część, która jest taka przestraszona, chce spokoju, chce unikać wyzwań, chciałaby po prostu sobie usiąść przed takim ekranem i żeby nic jej nie zawracało głowy. Ale mamy też inną część, która tamtą pierwszą stara się kontrolować i jej mówi, że no nie, że nie można tak robić, że to jest złe, że to ci nie służy i tak dalej. A tutaj to trochę wygląda tak, jakby ta technologia w tym świecie Walliego, ona sprawiła, że ta pierwsza część człowieka, taka defensywna, właśnie gnuśna, ona się rozrosła zupełnie, a ta druga została stłumiona w pewnym sensie. No i dopiero potem pod wpływem tych bodźców, tych wydarzeń z Wallim, te proporcje się zmieniają i ten pierwszy człowiek w człowieku
maleje, a drugi, jakiś taki żądny przygód, posiadający jakąś ambicję, on się rozwija. To chciałem, żebyśmy teraz przeszli w zasadzie do tego punktu kulminacyjnego rozmowy, czyli tych ostatnich ludzi według Fryderyka Nietzschego. No i o co chodzi z tym motywem? Powiedziałbym krótko, że chodzi o coś takiego, że pewnie większość słuchaczy wie, że u niczego się pojawia taki motyw nadczłowieka, czyli właśnie wizja nadczłowieka koresponduje z tym, o czym mówiłem, to znaczy, że człowiek musi dążyć do takiego samoprzezwyciężenia, do bycia z siebie tego, co najlepsze, samodoskonalenia, też czasami w trochę takim bardziej abstrakcyjnym sensie, bo tutaj chodzi o to, żeby być twórcą swoich własnych wartości, żeby nie być taką jednostką, która jest częścią tłumu i po prostu przyjmuje jakąś mentalność narzuconą gdzieś z zewnątrz, jakiś system wartości, więc to jest taki punkt docelowy, ale w opinii Fryderyka Nietzschego, który też diagnozował pewien kryzys kultury, mamy do czynienia z czymś innym zupełnie, to znaczy ludzie dążą w taką stronę, którą ja postrzegam trochę jako podobną do tego, co jest ukazane w filmie Wall-E. Dążą do takiego stanu osłabienia samych siebie, do wzmacniania takiego pierwiastka bycia jakimś niewolnikiem, bycia spolegliwym, litościwym, takich miękkich uczuć, wzmacniania w sobie takich miękkich uczuć, które są związane właśnie z pragnieniem spokoju, bezpieczeństwa, jakby zanikiem ambicji i tak dalej. I Nietzsche twierdził, jeżeli ja go dobrze rozumiem, że to wszystko zabija poniekąd człowieka. I chciałem przeczytać jeden fragment właśnie z Tako rzecze Zaratustra, który dotyczy ostatnich ludzi i żebyśmy się zastanowili potem, jak to się ma do tych ludzi w Wall-E. Czy to jest trafny obraz, czy nie, czy można jakiejś inspiracji się tutaj doszukiwać. Jeszcze ziemia dość bogata, lecz przyjdzie czas, gdy stanie się tak biedna i oswojona, że z tego ziarna nadziei żadne wyższe drzewo już nie wyrośnie. Biada. Zbliża się czas, gdy człowiek niezdolny będzie wyrzucić strzały tęsknoty ponad człowieka, gdy zwiotczeje cięciwa łuku jego. Biada. Zbliża się czas, gdy człowiek żadnej gwiazdy porodzić nie będzie zdolen. Zbliża się czas po tysiąckroć wzgardy godnego człowieka, co nawet samym sobą gardzić już nie zdoła. Patrzcie, wskazuję wam ostatniego człowieka. Czym jest miłość, czym jest twórczość, czym tęsknota, czym gwiazda? Tak pyta ostatni człowiek i mruży wzgardliwie oczy. Ziemia się skurczyła, a po niej skacze ostatni człowiek, który wszystko zdrabnia. Rodzaj jego jest nie do wytępienia, jak pchła ziemna. Ostatni człowiek żyje najdłużej. Myśmy szczęście wynaleźli, mówią ostatni ludzie i mrużą niedbale oczy. Opuścili okolice, gdzie życie twarde było, gdy ciepła potrzeba. Kocha się jeszcze sąsiada i trze się o niego, gdyż ciepła potrzeba. Cierpienie i nieufność uchodzą za rzeczy grzeszne. Ostatni człowiek baczy troskliwie na siebie. Głupiec chyba tylko potyka się jeszcze o kamienie i o ludzi. Żadnego pasterza, sama trzoda. Każdy jest równy, każdy chce działu równego. Kto inaczej czuje, idzie dobrowolnie do domu obłąkanych. Ma się swą przyjemnostkę na dzień i swą przyjemnostkę na czas nocy, lecz zdrowie ceni się nade wszystko. Jak ci się podoba ten fragment? Staram się zrozumieć, co autor miał na myśli. Tak, no to są tak ogólne sformułowania, że one są otwarte na interpretację, prawda? Tak, właśnie sobie też, wiesz, otworzyłam, żeby sobie to jeszcze czytać, zobaczyć tekst. Wiesz co, jeżeli ja się mogę jakimś moim skojarzeniem takim wyjściowym podzielić, to ja odczytuję ten fragment przede wszystkim w takim tonie, że właśnie jakby to nie jest tak, że nieszczęście zgubi ludzi, tylko szczęście, jakieś pragnienie szczęścia, prawda? Właśnie, że jakby ono sprawi, pragnienie szczęścia, pragnienie unikania jakichś niebezpieczeństw, że człowiek zatraci jakoś samego siebie i właśnie no ten obraz w Wall-E, on może jest taki trochę karykaturalny, ale wydaje mi się, że to jest taki trop, że jakby człowiek nie zginie w związku z jakimś niebezpieczeństwem, w walce z niebezpieczeństwem, tylko sam siebie ukołysze do snu, takiego jak w tym filmie i to będzie jakby śmierć człowieka, jakby narodziny ostatniego człowieka. Ale to, z czym mi się kojarzy ten fragment, to faktycznie z takim spojrzeniem na to, że w momencie, kiedy już dbamy wyłącznie o taką pojedynczą przyjemność, no to nie jesteśmy w stanie faktycznie, zatracamy to człowieczeństwo. Ma się swą przyjemnostkę na dzień i swą przyjemnostkę na czas nocy, tak, prawda? Swą, no nie, że tylko to jest faktycznie takie spojrzenie bardzo wąskie,
Tak, ale też ten fragment kocha się jeszcze sąsiada i trze się o niego, gdyż ciepła potrzeba. No to trochę się kłóci z moją interpretacją wcześniejszą. Nie, ale właśnie nie kłóci się, wiesz? Ja dokładnie w ten sposób to postrzegam, bo i też odnoszę to do tego, jak wyglądają obecnie relacje, to znaczy, że też myślę, że mamy do czynienia z pogłębieniem czegoś takiego jak taka alienacja społeczna, to znaczy jakby ludzie, no ciepła potrzeba, w takim sensie, że potrzebujesz drugiego człowieka, mamy takie instynkty, ale to nie polega na tym, że się buduje jakieś głębokie relacje, tylko właśnie trochę tak jak w tym Wallim, że ci ludzie są zszokowani, kiedy się dotykają dłońmi przypadkowo, a wcześniej właśnie chcą tam w tym swoim wirtualnym świecie przez jakieś aplikacje randkowe nawiązywać relacje, ale to nie jest takie poznawanie, że budujesz relacje i właśnie jakby poznajesz tą osobowość tego drugiego człowieka. To jakby też się na to przecież zwraca uwagę często i w filozofii, i w psychologii, że człowiek, żeby wejść w relację, taką naprawdę zdrową relację, to musi być indywiduum w punkcie wyjścia. Musi mieć jakąś taką zdrową tożsamość i wtedy wchodzi w relację. A jak to wszystko jest takie rozwodnione, jak właśnie żadnego pasterza, sama trzoda, to wtedy też ludzie tylko się tak, jak we współczesnym świecie często odbijają się od siebie jak jakieś piłeczki albo atomy, albo się mogą ocierać o siebie, prawda? No okej, że też jakby nie sprzyja to budowaniu ani więzi, ani jakichś takich struktur społeczeństw, w obrębie których można funkcjonować mądrze, bezpiecznie i jakoś z pożytkiem obustronnym, że to jest wszystko mocno powierzchowne. Tak. Jak ja myślę sobie o tych ostatnich ludziach, jak sobie analizowałem ten fragment, to takie cechy mi się rzucają w oczy, jak taki skrajny egalitaryzm, właśnie to akcentowanie tej równości, taka roszczeniowa postawa w takim sensie, że ci ludzie mają same potrzeby, konsumpcjonistyczne usposobienie, właśnie takie narkotyczne uzależnienie od różnych pasywnych, najprostszych przyjemności. Filisterstwo, to też jest ciekawe, jako taki zanik wartości duchowych, w ogóle brak zainteresowania sferą duchową, brak ambicji, tchórzliwość, niezdolność do tworzenia wielkich rzeczy. No ale też często zwraca się uwagę na to, że ci ostatni ludzie to są tacy cynicy, których zabił jakiś nadmiar samoświadomości, w takim sensie, że właśnie już wszystko wiem, na niczym mi nie zależy i się pogrążam w jakimś nihilizmie, ale w związku z takim przerostem samoświadomości, że ty już jakby rezygnujesz w związku z tym ze wszystkiego i po prostu skupiasz się na tej przyjemności i tak dalej. Aczkolwiek tutaj w tym filmie Wall-E znowu, no jakby mamy pozytywne zakończenie, bo tutaj jest ten fragment: zbliża się czas, gdy człowiek niezdolny będzie wystrzelić strzały tęsknoty ponad człowieka, gdy świadczeje cięciwa łuku jego. No a tutaj oni się wystrzeliwują przecież ostatecznie, prawda? Tak. I kapitan robi coś takiego jakby zupełnie wbrew tym słowom niczego i okazuje się, że ta cięciwa jego łuku ma się dobrze całkiem pomimo tych 700 lat takiego dryfowania w kosmosie. No tak, ale też może dlatego tak mało realne się wydaje to zakończenie, tak bardzo baśniowe. Nawet nie w tym kontekście, że wiesz, że Ziemia może zostać odnowiona, odświeżona i znowu stanowić dom, tylko że faktycznie z takiej grupy, z takiego społeczności bardziej niż społeczeństwa, z takiego totalnego marazmu są w stanie się przebudzić konkretne jednostki, które jednak decydują się na to, że hej, jednak wracamy i robimy razem, będziemy budować tę ziemię i będziemy sobie tam żyć. To jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, nawet jeżeli by sobie to przekuć na, wiadomo, jakieś bardziej oczywiste konteksty, tylko mamy tutaj to 700 lat, ale nawet gdyby to nie było 700 lat, tylko 70 lat, czy też, wiesz, jakieś, nie wiem, kwestia jednego pokolenia, czy nawet życia człowieka, no to po takim czasie i takim też praniu mózgu poniekąd, prawda, przez te wszystkie towarzyszące określone bodźce, naprawdę ciężko mi wierzyć, że kwestia, wiesz, nie ma kompetencji tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, bo to już nawet nie kwestia chęci, bo ta chęć się może pojawić, tylko przecież nie ma żadnych społecznych kompetencji, żeby faktycznie wspólnie się brać za taki projekt, nawet zdecydowanie mniejszy niż twórzmy Ziemię na nowo, prawda? Tak. Więc dlatego ci nasi ostatni ludzie w Wallim to tak niezupełnie są chyba ostatni.
No, wiesz co, jak ja się zastanawiam nad tym, o czym mówisz, to sobie myślę, że to w pewnym sensie się sprowadza do pytania, kim jest człowiek i w ogóle jak to jest z tą ludzką naturą. Tak pisał Mhm. Immanuel Kant, że w ogóle wszystkie pytania filozoficzne ostatecznie się sprowadzają do pytania, kim jest człowiek. I teraz jakby trochę idąc tym tropem, byśmy mu przyznawali rację, że tak jest, bo chyba dylemat się sprowadza do tego, czy człowiek ma jakąś taką naturę, stałą naturę, jakby niezależnie od Mhm. tego, co się przytrafi, to pewne rzeczy nie zabiją w nim tej jego natury. Czy nie ma jej? Czy jest tak, że ona jest uzależniona od różnych czynników środowiskowych? Tak z kolei pisał Blaise Pascal, że Mhm. przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a może i pierwszą nawet. Może nic nie ma nawet poza tym przyzwyczajeniem. I ja nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale wydaje mi się, że ogromną rolę to przyzwyczajenie odgrywa w takim sensie właśnie na przykład tego, jak wygląda współczesny świat, że to nas przeobraża w bardzo głębokim sensie. Ja w ogóle też a propos tej opresyjności współczesnego świata, na czym ona polega, dlaczego ona jest tak niepokojąca dla mnie. Na przykład jakiś czas temu sobie przypominałem książkę Czesława Miłosza Zniewolony umysł. Mhm. I tam Czesław Miłosz rozwijał taki motyw, że w czasach komunizmu w Polsce ten świat był opresyjny i w związku z tym ludzie byli w stanie wytworzyć sobie taką wewnętrzną przestrzeń swobody, że jakby inaczej się zachowywałeś, jak funkcjonowałeś w jakimś ładzie społecznym, a inne rzeczy się działy w twoim wnętrzu i mogłeś jakąś tam tożsamość zachować. I wydaje mi się, nie chodzi o to, żeby mówić, że teraz jest gorzej niż za komuny, bo to jest Mhm. bardziej Mhm. złożona kwestia, ale wydaje mi się, że teraz z tą przestrzenią wewnętrzną jest ogromny problem. To znaczy, że ten współczesny system działa w taki sposób, że on penetruje człowieka po prostu w tak głęboki sposób, jak to tylko możliwe, że w zasadzie gdzieś tam na dno jego umysłu przenika. I wydaje mi się, że taka wewnętrzna przestrzeń nie pozostaje właśnie, że jakby teraz istota rzeczy polega na tym, że ta komercjalizacja, ona jakby komercjalizuje i różne sfery życia coraz bardziej. Tak ci pisałem w notatkach, taka Mhm. niezbyt Mhm. optymistyczna metafora, że taka mentalność kapitalistyczno-konsumpcjonistyczna, ona się rozprzestrzenia jak taki nowotwór, który infekuje kolejne rzeczy. Moim zdaniem infekuje bardzo na przykład świat wartości. Kolejne wartości stara się wprzęgać w jakieś cele takie konsumpcjonistyczne i demoluje w zasadzie ten świat wartości, ale tak samo wydaje mi się, że demoluje życie człowieka i to tak na takim bardzo głębokim poziomie. I właśnie pytanie, czy to nie jest tak, że jak człowiek jest podatny na takie wpływy przez bardzo długi czas, czy coś tam pozostanie? Według mnie, nie wiem, właśnie ja na to patrzę pesymistycznie. Wydaje mi się, że to, co ma miejsce teraz, to sprawia, że w ludzkim umyśle na jakimś głębokim poziomie naprawdę zgliszcza pozostają i że bardzo trudno byłoby to odbudować. Mhm. Wiesz co, ja się tak jeszcze zastanawiam, no bo o ile nawet tutaj przyjąć by jakiś wariant optymistyczny, że z tych zgliszcz jeszcze nam jakiś Feniks z popiołów powstanie, no to o tyle ja jestem taką raczej pozytywistyczną naturą. Mnie się wydaje, że my też nie doceniamy jednak no właśnie pewnych jakichś kompetencji, które no, są wyuczone. Znaczy w sensie takim, że że nawet jeżeli, wiesz, w człowieku będzie jakaś taka chęć, żeby no, pomimo, wiadomo, no, doświadczeń, nazwijmy to szeroko, jeszcze inaczej zafunkcjonować, no to jeszcze kwestia, czy on będzie potrafił. Po Mhm. prostu kwestia jakichś takich kompetencji, które, okej, no pewnie zdarzają się jednostki, które no, są super obdarzone przez los i po prostu intuicyjnie pewne kwestie związane, nie wiem, z komunikacją, z funkcjonowaniem jakimś społecznym są w stanie, no po prostu tak mają. O tyle znaczna większość nas po prostu różnych rzeczy się uczy. I kwestia, że jeżeli nie ma na to przestrzeni właśnie w tym świecie, w którym sobie teraz funkcjonujemy na co dzień, bo zostało to za naszą zgodą, bez naszej zgody raczej bez, no ale mimo wszystko no, zamienione na inny, no po prostu na coś innego, no to tutaj bym też upatrywała problemu. Mhm. Nawet nie w tej, wiesz, jakiejś naturalnej, jeżeli założymy, że takowa istnieje, chęci natury ludzkiej i tak dalej, co kwestii tego, czy po prostu no, będą z tym związane jakieś jeszcze kompetencje, bo jeśli nie, no Mhm. to cóż z tego, że masz chęć, to jest wtedy jeszcze bardziej frustrujące.
Ja bym może teraz trochę optymistycznie powiedział o czymś takim, o czym sobie też czasami myślę, no bo w ogóle mówiłem ci, że mam takiego jednego kolegę, z którym się spieram, który twierdzi, że w ogóle współczesny świat jest okej, on nie ma jakichś tam Okej. wielkich zastrzeżeń i on do mnie mówi, że tak się zawsze mówiło jak ja, że ja gadam jak jakiś dziad i tak się mówiło, że kiedyś to było wspaniale w ogóle, a teraz to jest do dupy wszystko i teraz wszystko schodzi na psy i że są jakieś materiały, też widziałem na YouTubie, które dokumentują, że tak było. No w zasadzie każde pokolenie krytykowało nowe pokolenie i było przekonane, że to jest jakiś upadek wartości. I no ja się zgadzam, no to jest prawda, ale ja sądzę, że jakby są obiektywne różne procesy, które obserwujemy. Ja uznaję, że świat się bardzo pogarsza naprawdę z roku na rok i z dekady na dekadę i sądzę, że to też nie jest tak, że to jest pełna względność. No my mamy tendencję, żeby tak narzekać czasami. Pytanie, czy mamy jakieś argumenty, czy nie. Ja uważam, że takich argumentów jest sporo, no ale z drugiej strony też jest coś takiego, że świat się po prostu bardzo zmienia i że to jest jakieś niewspółmierne. To znaczy, jak ty mówiłaś o tych młodych ludziach, nowych pokoleniach, no to ci młodzi ludzie, oni naprawdę już żyją w jakimś takim totalnie innym świecie, takim, że ja mam poczucie, że ja go nie rozumiem i że na przykład jest na pewno coś takiego, że ja się wychowywałem w określonym pokoleniu, w określonym środowisku, mam jakieś kryteria tego, co jest dobre, a co nie, ale jakby nawet same kryteria już się zdezaktualizowały poniekąd i ci ludzie żyją w takim środowisku, młodzi ludzie, takim właśnie częściowo wirtualnym i oni na przykład ich zdolności adaptowania się do świata to są już zupełnie inne zdolności niż na przykład ja miałem, w związku z tym, że to się tak szybko zmienia. I ja sobie myślę, że moim zdaniem to się skończy źle bardzo. Jak oglądam te dzieciaki na TikToku, to naprawdę jestem prawie przekonany, że one będą, za 15 lat zobaczymy, jak te dzieci siedzą w kącie pod ścianą z kciukiem w ustach, ale wyobrażam sobie, że może mnie świat jakoś pozytywnie zaskoczyć i być może ludzki umysł w jakiejś swojej genialności jest w stanie jakieś nowe mechanizmy obronne wykształcać, jakoś się adaptować i też wiem, że tutaj nie wiem wszystkiego, że to są tylko jakieś przewidywania, prawda? No wiesz, no ale też kwestia, że tutaj no są jednak duże problemy z właśnie zdrowiem psychicznym też nastolatków, młodzieży i o tym też się mówi sporo, no, bardziej w kontekście nieadekwatnych metod zapobiegania, czy też reagowania na to w kwestii jakiejś opieki systemowej, opieki psychiatrycznej, psychologicznej, no ale no to się też nie bierze znikąd, prawda? No to się nie bierze znikąd. Tak, no to jest ciekawe, przecież taki motyw też rozwijany gdzieś tam w tej teorii filozoficznej. Pamiętam, że są takie porównania że kapitalizm jest jak takie zaburzenia dwubiegunowe, prawda, że jakby to jest balansowanie pomiędzy stanami depresji, stanami manii poniekąd i to jest coś takiego, jeżeli to funkcjonuje na takim poziomie społecznym, no to też przenika na niższe poziomy. Zresztą ja powtarzam często, że sporo się mówi o depresji, a ja w zasadzie jestem przekonany, że na nerwicę się powinno zwrócić uwagę, że nerwica już naprawdę jest prawie wszechobecna, w takim sensie, że jest przyzwolenie na nią, bo na przykład i praca we współczesnym wydaniu często jest nerwicą i konsumpcja jest nerwicą, w takim sensie, że ty nie masz takiej swobody duchowej, tylko masz taką jakąś klaustrofobiczną przestrzeń wewnętrzną i działasz w kompulsywny sposób. Przecież takie kompulsywne działanie jest wszechobecne w zasadzie. Taki typ Erich Fromm, pamiętam, że o tym pisał a propos relacji międzyludzkich, że relacje z drugą osobą, takie partnerskie, mogą być albo neurotyczne, albo nieneurotyczne, ale ja mam wrażenie, że nieneurotycznych to już się prawie nie spotyka, bardzo rzadko. Wydaje mi się, że prawie wszystkie relacje są bardzo neurotyczne, więc no, to jest taki przygnębiający obraz. Dobra, chciałem powiedzieć krótko o tym Wallim jako wzorze moralnym, ale tak sobie myślę, że nie wiem, może to jakoś krótko, bo w zasadzie to chyba nie jest jakiś potrzebny motyw. Chciałem tylko cię zapytać, czy ty masz jakieś skojarzenia, bo dla mnie to było uderzające, że ten Wall-E, on jest taki jak jakiś chrześcijański święty w zasadzie, że to jest taka, ja się też czułem zmanipulowany mocno przez tych twórców. Taki anachoreta po prostu, nie? Który no gdzieś tak, tam na pustyni. W takim sensie, ale wiele jest takich jakichś skojarzeń w związku z tym, że on się jakby wyzbył egoizmu, że to jego życie jest służbą, tak jak już mówiliśmy, wyzbył się tego egoizmu w imię miłości. Jeszcze ta jego miłość jest taka czysta, poniekąd bezinteresowna. Te sceny, kiedy Ewa się dezaktywuje, bo ma tą roślinkę w sobie, a Wall-E tam nad nią stoi z parasolką.
I w ogóle miałem żal poniekąd do twórców tego filmu, że oni sobie pomyśleli, że to jest, no ale oni wiedzą jak scenariusz napisać, prawda, jak manipulować widzem, że najpierw wykreujemy takiego robota, który jest po prostu mega wzruszający, a potem go zmiażdżymy i żebyś ty patrzył na to, jak go miażdży tam jakaś maszyna na tym statku kosmicznym, bo on próbuje uratować wszystkich. Zresztą to też jest ciekawy motyw, bo to, że go potem składa ta Ewa, przywozi go na ziemię i naprawia go, to też jak jakieś zmartwychwstanie, bo Wall-E przecież poniekąd on nie jest sobą wtedy, nie rozpoznaje jej przez chwilę, jak Ewa go składa z nowych części, to nie wie kim jest, nie wie kim ona jest, ale potem dochodzi do siebie. Ale ja sobie myślałem, że to jest naprawdę zdumiewające, że ten Wall-E naprawdę jak taki wzór moralny występuje, który nas uczy, na czym polega człowieczeństwo i to jeszcze w takiej formie niedosiężnej w zasadzie, takiej jakby święty nam to pokazywał. Ale wiesz co, nie przychodzą mi teraz tytuły na myśli, ale to też, to trzeba by sobie przeszperać, ale to też jest taki wątek, że więcej było tych takich różnych filmów, gdzie faktycznie ten robot jest postacią bardziej uczłowieczoną niż człowiek, niż ta istota, która go stworzyła, która jest obarczona tam szeregiem tych wad związanych z jakąś tam chciwością, nienawiścią i tak dalej. No i ten robot tak naprawdę jest tym ucieleśnieniem człowieczeństwa jako takiego. Więc chyba tutaj nasz Wall-E to jest też jedną z takowych postaci. No bo właściwie gdybyśmy chcieli Walliemu przypisać jakąś wadę, to ciężko nawet wymyślić tak jakąkolwiek, prawda? No tak, nie wiem. Bo... Tak, no myślę, że tak. To jest jak robot, tak sobie zapisałem nawet, że to jest robot bez grzechu. W takim sensie, że ten film jest jak hagiografia Walliego. No tak, ale wiesz, czasami to tym takim rozmaitym hagiografią to one po prostu aż nudzą tą świętością, a tutaj Wall-E w tym wszystkim jest taką postacią, która no właśnie, tak jak mówiłam jakby w kontekście tego jego czasu dnia, harmonogramu, że właśnie ciężko go mi połączyć z nudą, tak samo w ogóle kategoria nudy z nim związana jakoś zupełnie nie pasuje po prostu. Tak. W każdym razie on mnie skłonił do takich refleksji właśnie, jakby na czym miałaby jakaś świętość polegać, czy doskonałość moralna, bo to nie jest takie łatwe do zrozumienia. Widać, że to jest jakieś takie zmaganie się człowieka ze samym sobą i że on sobie dobrze radzi w tych zmaganiach. No ale z Wall-E chyba najbardziej uderzająca jest ta nieskazitelność jego intencji też, prawda? Że on też ma swoje męczeństwo przez to, że go potem tam zgniatają 2 czy 3 razy na tym statku kosmicznym i on nie powie nigdy złego słowa, prawda? On to wszystko robi totalnie bezinteresownie dla Ewy i jakby z tej miłości i jest taki skoncentrowany na służbie. Nigdy trudno sobie wyobrazić, żeby Wall-E mógł mieć pretensje do kogoś, żeby mógł na coś narzekać. On jest jakby wyzbyty zupełnie egoizmu. Nawet nie ma żadnych rozterek, słuchaj, takich związanych z tym, jak się zachować, nawet takich minimalnych, a przynajmniej nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, no nie, bo on wszystkie te swoje, no bo wiesz, miał przed przybyciem Ewy miał te swoje harmonogramy, te swoje zajęcia, robił pewne rzeczy powtarzalnie. Nagle pojawia się Ewa, która całkowicie zburzy mu kalendarz, że tak to nazwę. No ale kwestia i że wszystkie jego zachowania, które przecież odbiegają od jego codziennej normy, nie są poprzedzone jakimś wahaniem, no nie? On po prostu robi to, co należy zrobić w jego ocenie, no i która to ocena jest zbieżna raczej z oceną widza w kontekście takim, no właśnie, takiego bohatera idealnego. No, można byłoby powiedzieć, że też jest zaakcentowane od początku, że Wall-E jest romantykiem, prawda? Tak. Bo on ogląda tam jakieś musicale i on marzy chyba o relacji, marzy o miłości, więc ta Ewa jest jakąś odpowiedzią spada na to, mu z nieba. czego on oczekuje. Tak, dosłownie. No, ale już w samej relacji on się odnajduje właśnie w taki sposób, jakiś doskonale bezinteresowny, taki, że jakby trudno byłoby nawet naśladować coś takiego. Dobrze, w tym kontekście chciałem, żebyśmy już się skupili może na tej relacji właśnie Walliego i Ewy, bo o tym też sobie myślałem i to też jest taki, nie wiem, może na osłodę tych różnych przykrych rzeczy, o których mówiliśmy, taki wątek bardziej optymistyczny i dla mnie w takim jakimś głębszym sensie filozoficznym nawet optymistyczny, bo
relacja, jeżeli interpretowalibyśmy ten film jako taki przygnębiający, w związku z tym, jak ta ludzkość jest sportretowana w tym drugim akcie, to czymś, co przez cały czas rozświetla ten film i dodaje nam nadziei, jest relacja Wally'ego z Ewą, prawda? I postawa Wally'ego i ta jego relacja z Ewą, bo tam między nimi się rodzą pewne wartości. I ja sobie myślałem, że też ten film opowiada o miłości w całkiem niebanalny sposób, bo to jest tak, że czasami zwraca się na to uwagę. Platon o tym pisał na przykład, że w miłości my jakby chcemy czerpać z doskonałości tej drugiej osoby. Na tym polega zakochanie, że ją tak postrzegamy jako lepszą od nas. W moim ulubionym filmie w ogóle, Wzgórze Wolności, Sang-So Honga, jest taki dialog, kiedy bohater szuka dziewczyny, która wyjechała, w której był zakochany, z którą kiedyś spędzał czas, i ktoś go pyta, dlaczego on jest tak zauroczony nią, a on mówi coś w tym stylu, że ona jest lepsza od niego, że on wie, że ona jest lepszą osobą niż on. I to jest bardzo ciekawe, takie dojrzałe podejście do miłości. Wydaje mi się, że coś takiego cię najbardziej intryguje, że masz do czynienia z jakąś lepszą osobą. I tutaj to jest pokazane w takiej intrygującej formie, takiej, że Ewa po prostu jest lepszym modelem robota, prawda? Lata, strzela, on tam jeździ na tych swoich gąsienicach wolno, musi się chować, jak Ewa tam strzela, przewraca jakieś kontenerowce, jakieś statki, które gdzieś tam stoją, a Wally tylko może uważać, żeby mu się nic złego nie stało. I on jest wpatrzony w tą Ewę jak w obrazek przez cały czas. Tak, ale wiesz, co jest też fajne, że tak sobie teraz, bo właśnie patrzyliśmy trochę z perspektywy Wally'ego, ale też w drugą stronę, no poza tym początkowym okresem, kiedy faktycznie Ewa Wally'ego nie zna i traktuje go jako zagrożenie i strzela i ucieka i tak dalej, no to później też z jej perspektywy to też jest naprawdę fajnie pokazane. Ona się o niego troszczy, ona tam chce go odesłać na ziemię też pewnie dlatego, żeby mu się tam nie stało jakaś krzywda, żeby mu zapewnić bezpieczeństwo, nie tylko po to, żeby się go po prostu pozbyć. Więc to tak nawet właśnie patrząc na tę ich relację obustronnie, to bardzo, bardzo miło to się ogląda. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. No właśnie, że to nie jest tylko takie platoniczne, jednostronne, że jest sobie gdzieś tam na nieboskłonie biała Ewa, która jest właśnie nowym, ładnym robotem, a tutaj jest zardzewiały Wally ze starych części, tylko faktycznie no, pojawia się między nimi relacja, która no jakby z obu stron jest taką relacją naprawdę bardzo, no bardzo ładną, bardzo, bardzo, bardzo ładną do oglądania, bardzo ładną do śledzenia jej. Tak, ja właśnie w tym kontekście sobie pomyślałem o czymś takim, co ktoś może uzna za banalne, ale jakby to było jakieś, nie wiem, nie zwracałem na to uwagi wcześniej, że może być coś takiego jak estetyczne doświadczenie miłości i też pytanie, dlaczego w prawie wszystkich filmach mamy do czynienia z jakimiś wątkami miłosnymi. Myślę, że z pobudek banalnych często, wiadomo, że to się sprzedaje, ludzie chcą coś takiego oglądać, ale też myślę, że z jakichś poważniejszych, to znaczy na przykład miłość może mieć dobrą strukturę fabularną, to znaczy myślę, że można łatwo pokazać wstęp, rozwinięcie i zakończenie na przykładzie jakichś romansów, więc wydaje mi się, że to się całkiem dobrze sprawdza, ale też wydaje mi się, że no jakby miłość, powiedzmy, że ona jest relacją pomiędzy, która rodzi się, czy jakimś uczuciem, który rodzi się pomiędzy dwoma osobami, więc to jest taki ekskluzywny świat zamknięty, który się zamyka, jakby one się zamykają w ramach tego świata, ale też myślałem sobie o tym, że relacja, jeżeli relacja jest zdrowa, jest oparta na miłości, to ona jest taką przestrzenią, że pomiędzy ludźmi się wykształcają jakieś wartości, które by się nie narodziły gdzie indziej. Właśnie jakieś takie wartości, które w moim mniemaniu w ogóle są najpiękniejsze, czyli jakieś zaufanie, powiedzmy, takie bezwarunkowe zaufanie. To ma jakby właśnie walory, aspekty nie tylko etyczne, ale też takie estetyczne, że to jest jakieś piękne w pewnym sensie, prawda? Tak oddziałuje na nas i pozwala nam, nawet jeżeli my się przyglądamy jakimś innym ludziom, którzy są zakochani, stojąc z boku, to my jesteśmy w stanie dostrzec piękno tego wszystkiego. I w moim mniemaniu to jest taki element tego filmu, który właśnie jakoś przywraca nadzieję na różne rzeczy, bo on pokazuje, że ludzie żyją wartościami, że wartości chyba możemy mieć nadzieję, że nie giną i że te wartości rozświetlają wszystko. Ja mam takie wspomnienie wyraziste, jak kiedyś pojechałem z kolegą, mój kolega wziął ślub jakiś czas temu, jego żona pracowała, miała taką wymagającą fizycznie pracę i pojechałem z nim po nią
i najpierw byliśmy we dwójkę, potem mieliśmy ją odebrać i on poprosił, żebym się przesiadł na tylne siedzenie. Ja się przesiadłem i ta jego żona weszła do samochodu, usiadła obok niego, taka styrana w ogóle po całym dniu, ledwo się tam wtoczyła, bo pracowała od rana, była bardzo głodna, nie miała tam żadnych przerw. I on wyciągnął dla niej od razu jakieś kanapki, jakiś termos i się tam nią zaopiekował i jej nalał tą herbatę. I ja siedziałem z tyłu i mogłem się temu przyglądać jeszcze w takiej scenerii intymnej samochodu i sobie pomyślałem, że to jest naprawdę piękne, że w ogóle, że to są takie wartości, które rozświetlają życie, czasami jakieś takie drobne sprawy i one nawet jak ty siedzisz na tylnym siedzeniu i po prostu przyglądasz się temu, to one też w twoje życie wnoszą bardzo dużo. I sobie pomyślałem, że to jest coś takiego jak takie estetyczne doświadczenie miłości, miłość jako coś pięknego. I w tym Wallim dokładnie to samo mi się narzucało. I jeszcze sobie myślę, że była znamienna ta scena, nie wiem, czy ona na tobie też takie wrażenie zrobiła, jak Ewa i Wally są w przestrzeni kosmicznej i tam tak trochę taki jakiś taniec uprawiają, bo Walliego wystrzeliło No to wtedy z w tą jakieś gaśnicą kapsule. jeszcze, prawda? To jest jakoś chwilę później, czy to jest jeszcze Z czym? z gaśnicą, jak Wally się z tej kapsuły? Tak. Tak? On Okej. wystrzeliwuje się w tej kapsule, potem bierze gaśnicę i wraca do Ewy, prawda? Ale oni coś takiego, widzimy to rozgwieżdżone niebo, widzimy ten kosmos, który w moim mniemaniu on ukazuje jakąś taką pustkę, brak sensu i tak dalej. I są tam te dwa roboty zakochane w sobie i to jest taki rozbłysk wartości, jakiś, który właśnie, to jest zdumiewające, że wartość to jest coś takiego drobnego, efemerycznego, ale ona jest w stanie rozświetlić wszystko i tutaj też tak jest, że ta miłość Walliego i Ewy, ona rozświetla cały ten kosmos w tej scenie. No i na pewno przykuwa uwagę wszystkich, wiesz, naokoło. W tym momencie oni są tym centralnym punktem wszechświata tak naprawdę. Tak, A no to przynajmniej jak spektakl przecież ci ludzie tak. wtedy tam mogą obserwować zza szyby. Tak, ale wiesz, no i pewnie to też by była odpowiedź, dlaczego faktycznie no, wątki miłosne są takim wdzięcznym tematem w kinematografii, no bo można to pewnie, naprawdę można fajnie pomanewrować, żeby to ładnie pokazać, no nie? Więc tak myślę, że to nie pozostaje bez przyczyny. To, że nie tylko dlatego, że tam się no faktycznie możemy utożsamiać, możemy śledzić, że może to można to przekuć w jakieś interesujące fabuły, ale faktycznie w aspektach takich no, wizualnych jest niesamowita przestrzeń naprawdę do fajnego ukazania takich relacji. Tak, myślę, że tak. Ale właśnie jakby to jest jakieś intrygujące dla mnie, że takie relacje, wiadomo jak to jest z relacjami, jak to jest z miłością, że ludzie się bardzo zamykają w nich. Nawet ostatnio o tym rozmawiałem z kolegą, że to jest coś takiego, co przecież się rzuca w oczy. Ja tak miałem z kolegami wielokrotnie, że ktoś jest tam jakimś moim znajomym czy przyjacielem nawet, zaczyna się spotykać z dziewczyną i przepada w czarnej dziurze, prawda? Jakby nie ma innych relacji już wtedy, bo ktoś cały czas spędza czas z jakąś Przynajmniej osobą, na tym takim który jest etapie zakochany. faktycznie totalnego zakochania na samym początku, bo potem trzeba wrócić jakoś do tak. rzeczywistości. No i to skłania do wniosku, że ta relacja miłosna jest taka bardzo ekskluzywna, zamknięta w ogóle dla świata, ale właśnie okazuje się, że ona na poziomie bycia tym doświadczeniem etycznym czy estetycznym, ona jest też inkluzywna, to znaczy my możemy uczestniczyć w takiej aurze, którą jakby kreują wokół siebie tacy ludzie, którzy są zakochani i w tej relacji stwarzają jakieś wartości. I w tym Wallim właśnie to mnie uderzało, że to jest coś takiego, chyba najbardziej optymistyczny element tego filmu, prawda? Takie podkreślenie znaczenia wartości i że one są w stanie rozświetlić nawet taki najbardziej dystopijny świat. A w ogóle właśnie masz jakieś skojarzenia może z literaturą, z czymś takim, literaturą dystopijną, że jakby mamy taki świat przedstawiony, który jest jakiś apokaliptyczny, ale tam się pojawiają na tym tle jakieś wartości międzyludzkie, które trochę to wszystko dźwigają i ratują. Wiesz co, powiem Ci tak, że jeżeli chodzi o literaturę, przynajmniej tą taką klasyczną, to tego jest stosunkowo niewiele tak naprawdę. To znaczy pojawiają się, inaczej, bo jest akcent tak bardzo położony na kształtowanie świata, że te wątki jakby damsko-męskie, jakieś wątki miłosne są na dosyć mocnym uboczu. Natomiast no, pojawiają się rzecz jasna. Natomiast nie wiem, czy właśnie można je rozpatrywać w takim
przy takim założeniu rozświetlającym, bo o ile właśnie tutaj na tym przykładzie Wally'ego i Ewy, no to jest tak no niesamowicie pozytywne, no to tyle jak sobie, nie wiem, no przypomnimy faktycznie rok 1984 Orwella, czy My Zamiatina, no to te takie relacje damsko-męskie są dotknięte no takim odium jednak tego, że to się źle kończy. Dobra, został nam ostatni motyw, który już omawialiśmy w dużym stopniu, czyli ten antykapitalizm w służbie kapitalizmu, to znaczy jak oceniać w ogóle film Wall-E, czy on jest prosystemowy, czy antysystemowy. Już się zdradzaliśmy chyba obydwoje z naszymi przypuszczeniami, że raczej prosystemowy, to znaczy, że on tak trochę uspokajająco działa na człowieka, bo to też już mówiliśmy, jak to wygląda, że ludzie są na tym statku kosmicznym, Ewa odnajduje tą roślinkę z pomocą Wally'ego i kapitan statku początkowo tam nie jest jakby entuzjastycznie usposobiony, nie chce wracać na Ziemię, ale potem ogląda jakieś materiały na temat Ziemi i decyduje, że jakby rodzi się w nim, odnawia się w nim ten głód wiedzy, głód przygody i kapitan chce wracać na Ziemię. Przy okazji tam się rozpoczyna w ogóle bunt robotów, bunt tego robota, który jest jak Hal z Odysei Kosmicznej trochę, taki robot pokładowy, który ma jakieś złe intencje i chce tego kapitana sam rozstawiać po kątach, ale następuje coś takiego, że ten kapitan w ogóle rozpoznaje tą ziemię jako jakąś taką wartość duchową właśnie, jako dom i sobie myśli o tym, że to jest nasz dom i my musimy tam wracać. No i właśnie, no i jakby ludzie tam w końcu wyruszają, radzą sobie z tymi robotami, tłumią ten bunt i wracają na ziemię. Ale tak jak już mówiliśmy, mi się wydaje, że to też sądzę, że to nie jest realistyczne zupełnie i że jakby ten film, on nas wcale nie ostrzega przed takim światem jakimś kapitalistyczno-konsumpcjonistycznym, tylko on nas uspokaja, że nie jest tak źle. Wydaje mi się, że ten film, on jest trochę taki, nagrywałem rozmowę jakiś czas temu na temat nadopiekuńczości, nadopiekuńczych rodziców, że on nam coś takiego mówi, że ten współczesny świat kapitalistyczny, on jest trochę jak nadopiekuńczy rodzic, nie jakiś rodzic, który cię terroryzuje, tylko nadopiekuńczy rodzic, który mówi, że no, że w sumie to źle z tą konsumpcją, jakby to wiadomo, że jakby nie powinno się wszystkiego sprowadzać do konsumpcji, chciwości, przekuwania innych wartości na coś takiego, ale że ja to robię dla ciebie, w sensie zwracania się do ludzkości, dlatego, że ja cię po prostu za bardzo kocham. Ja tak bardzo cię kocham, że cię trochę rozpieściłem, ale w sumie będzie można wrócić do punktu wyjścia w przyszłości, że ja to robię, bo ja po prostu jestem za dobry dla ciebie. Ja tak to odbierałem. To znaczy, wiesz, tutaj to no, dla mnie no, to nie jest antysystemowe zdecydowanie, bo tak jak mówisz, no, ewidentnie gdzieś tam podskórnym celem tego rodzaju narracji jest jakiś rodzaj uspokojenia odbiorcy. No ja też się już tutaj wypowiadałam, wiesz, o tej drugiej szansie. No, to fajnie by było, gdyby to tak można sobie było wyobrazić, że faktycznie gdzieś tam mamy w zanadrzu jeszcze jakąś ziemię przyszłości albo jakąś inną ziemię, do której możemy dotrzeć. Natomiast no to jest narracja, czy też elementy narracji no na potrzeby właśnie fikcji. Mamy no tylko jedną planetę, no nie, więc to w jaki sposób no będzie ona traktowana, jak długo nam jeszcze jako ludzkości posłuży, no to tak naprawdę warunkuje nasze funkcjonowanie jako gatunku. No i oczywiście, że o tym się mówi coraz więcej i coraz głośniej, natomiast chyba ciągle nie aż tyle, nie aż tak głośno, żeby mogło to wywrzeć jakiś realny skutek tak systemowo i totalnie. No, i dlatego no, ja tutaj jestem no, mocno pesymistycznie jakby podchodzę niestety do tego właśnie takiego wątku dotyczącego tego zagadnienia właśnie około ekologicznego, no bo nawet nie jakby no, z miłości do fauny i flory, tylko po prostu z miłości do własnego gatunku. No, działamy na swoją szkodę, prawda? I drugiego świata nie będzie po prostu. A właśnie Tak, takie opowieści znaczy mogą nas utwierdzać w przekonaniu, że bardzo ładne opowieści, ale jednak, że nie szkodzi, że jakoś to będzie. Jak nie tak, to inaczej. Tak sobie myślę teraz na podstawie tego, o czym mówisz, że ten film jest taki złudny, bo właśnie można byłoby odnieść wrażenie, że on jest jakiś antysystemowy, a tak nie jest według mnie. Można byłoby odnieść wrażenie, że on jest taki proekologiczny, a chyba też nie za bardzo. Nie wiem, czy on nawet nie jest jakiś antyekologiczny poniekąd, bo przecież takie narracje
proekologiczne, one akcentują właśnie tak jak mówisz, to było słychać teraz w tym, co mówiłaś, taki element bezpowrotności, że my musimy bardzo uważać, bo nie będzie powrotu do tego, co było wcześniej, a ten film kończy się puentą jakby tego, że powrót będzie, prawda? Jakby niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, jak daleko zabrniemy w tym wszystkim, to nie będzie Tak. bezpowrotność. No właśnie i to jest tutaj może najbardziej niepokojące, że no jak mówię, no to jest naprawdę bardzo ładny film pod wieloma względami, natomiast to jest dość mocno niepokojące, że gdzieś tam może budzić w najmłodszych jakieś takie wyobrażenie, że zawsze jeszcze no będzie jakaś druga szansa. No dla Ziemi być może, dla nas sądzę, że nie, po prostu. To tak jak oglądam te takie różne, wiesz, filmy popularno-naukowe, które pokazują w jaki sposób po właśnie jakby zniknięciu człowieka z powierzchni planety, w jaki sposób no, Ziemia będzie funkcjonować, jak tam wiesz, pozarastają się te miasta, jak długo się porozkładają tam różne, wiesz, plastiki, wieżowce i tak dalej. No i to fajnie pokazuje, że no wiesz, że Ziemia sobie da radę, że wiesz, te obszary, które są w tym momencie eksploatowane dla celów gospodarczych, dziko eksploatowane, no pewnie przy takim totalnym zniknięciu człowieka, no w jakimś trybie czasowym, no Ziemia doszłaby do punktu wyjścia, tylko co z tego, jak my już z tego nie skorzystamy. No tak. Tutaj jest jeszcze ciekawy taki motyw, o tym też już trochę rozmawialiśmy, tego pseudo-nonkonformistycznego nurtu we współczesnym mainstreamie, to znaczy jest takie nie wiem, czy to jest cytat nawet, czy nie, ale mam go tutaj w notatkach. Antykapitalizm jest szeroko rozpowszechniony w kapitalizmie. To chyba Sławoj Žižek gdzieś napisał. Okay. I chodzi o to, że właśnie kapitalizm tak działa, na to często zwraca się uwagę przecież, że on wchłania w siebie wszystko, wchłania w siebie wszelkie formy oporu, nawet nonkonformizmu. To znaczy masz przecież gdzieś w przemyśle rozrywkowym nawet takich malowanych nonkonformistów, masz buntownik, to jest przecież w ogóle jedna z figur takich, które są w pełni skomercjalizowane. Tutaj chciałem zacytować zaraz Fischera, ten realizm kapitalistyczny, i on pisze na przykład, on sporo ma tych przykładów z popkultury i się odwołuje do Nirwany i Kurta Cobaina, jak on też został skomercjalizowany, że to był taki jeszcze instynkt jakiegoś buntu przeciwko systemowi, ale Nirvana stała się po prostu jakąś, przecież nie wiem, była na jakichś takich, na sztandarach takiego konsumpcjonistycznego, kapitalistycznego działania istnienia przemysłu rozrywkowego, jakiegoś tam MTV i tak dalej. I właśnie to jest zdumiewające, że taką ma właściwość ten kapitalizm, że on potrafi, o tym też pisze David Foster Wallace na przykład, że masz w ramach kapitalizmu trendy i masz antytrendy i możesz mieć na przykład antytrend walki z kapitalizmem, ale jak masz walczyć z kapitalizmem? Teraz jak ty masz usposobienie antykapitalistyczne, to musisz zacząć oglądać jakichś tam youtuberów, kupić jakieś książki, kupić sobie akcesoria dla nonkonformisty, pojechać w jakąś mundurek. Tak, pojechać w jakąś podróż, dostajesz znowu w pełni zintegrowane doświadczenie dla nonkonformisty i ono jest już przygotowane dla ciebie wcześniej, prawda? Jakby to wszystko jest tak zorganizowane, że z tego systemu w zasadzie nie ma ucieczki, bo wszystkie te próby ucieczki, one też już były dawno temu skomercjalizowane i przygotowane dla ciebie. I z takim kinem, jak ten Wall-E, też jest podobnie, że to są takie filmy, które są niby antysystemowe, ale one są totalnie mainstreamowe przecież i one jakby w jakimś sensie nam pozwalają tak symbolicznie sobie pomyśleć, że no to jest złe, my się nie identyfikujemy z tym konsumpcjonizmem, ale tak naprawdę jakby podtrzymują ten ład, bo jakby zniechęcają nas chyba do takiego radykalizmu, który tutaj jest potrzebny, żeby sobie zdać sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo poważna, że ona się domaga jakiejś realnej interwencji, jakiegoś realnego działania, a tutaj to jest trochę takie uspokajanie sumienia, jak myślisz? No wiesz, tutaj to mi przyszło do głowy od razu, jeszcze pozostając właśnie w wątkach tych takich katastroficzno-dystopijnych, no popatrz, jak faktycznie popkultura konsumuje te wszystkie fabuły właśnie związane z jakimś światem po kapitalizmie tak naprawdę, no nie? Te wszystkie jakieś, no wspomniałam o tych młodzieżówkach dystopijnych, których jest mnóstwo na półkach, to one też są wszystkie w tych światach, w których coś się plus minus, no nie, ale w których
coś się zadziało i jakoś ludzkość musi sobie dalej radzić. No gdyby tam przeklikać te nasze platformy streamingowe, no to też jest mnóstwo różnych właśnie filmów, w których akcja toczy się, no niekoniecznie dlatego, że wiesz, mamy zombie, które z uwagi na które skończył się świat, tylko faktycznie nastąpiła gdzieś jakaś katastrofa, więc funkcjonowanie dalsze w rzeczywistości takiej, którą znamy, kapitalistycznej, jest w tym momencie niemożliwe. No ale i to są bardzo często też fajne fabuły, fajne historie, dobrze zrobione, które chcemy oglądać, z którymi się pewnie gdzieś tam jakoś bohaterami identyfikujemy. Tylko to jest immanentnie powiązane właśnie, immanentną częścią tego właśnie, o czym rozmawiamy. Po prostu ktoś na tym zarabia niemałe pieniądze, a wyjście, nie wiem, ciężko to sobie wyobrazić, naprawdę narzędzia ku temu, żeby jakoś nawet funkcjonować obok, nawet bez, wiesz, idei, że ja teraz tutaj jako pojedyncza jednostka bohatersko zniszczę ten cały system, tylko po prostu będę sobie żył obok, w sytuacji, kiedy nasze życie zawodowe, nasze życie prywatne, nasze kontynuowanie, nie wiem, znajomości, kontakty z rodziną opierają się na narzędziach, które są dostarczane przez gigantów technologicznych i firmy, które zarabiają niesamowite pieniądze, właśnie nad tym, że jesteśmy uczestnikami tego wszystkiego, to wyobrażenie sobie, że faktycznie, nie wiem, kupujemy starą Nokię, żeby tylko kontaktować się telefonicznie, SMS-owo z najbliższymi i odcinamy się zupełnie od sieci, w sytuacji, gdzie w tym momencie ciężko czasami w banku załatwić jakąkolwiek sprawę bez użytkowania stosownych aplikacji, które są wygodne, oczywiście, że są wygodne, ale jednak to pokazuje, że żeby jakby toczyć normalne, dorosłe życie, gdzie jednak musimy kontaktować się z różnymi instytucjami, z różnymi dostarczycielami usług, to wydaje się w tym momencie po prostu nie do wyobrażenia. Tak, ja się zgadzam. Ja nie mam żadnego remedium na tą sytuację. Właśnie jakby tylko jestem w stanie problem rozpoznać. Wydaje mi się, że chyba jakimś remedium jest to, o czym ty mówisz. To znaczy, to też coś takiego, co znalazłem w książkach filozoficznych i to było dla mnie zdumiewające, że właśnie 2000 lat temu tak pisali, czy tam Arystoteles, czy Seneca, że jak chcesz dobrze żyć, to musisz znaleźć dla siebie jakąś niszę, taką, w której ci jest dobrze, albo tak jak pisał Voltaire, potem uprawiać swój ogródek, jakoś się trochę wycofać na ubocze i można sobie w jakichś tam granicach stworzyć taki świat, który dla ciebie jest okej. Ale wydaje mi się, że jakby bardzo trudno jest sobie wyobrazić, że mógłby się zmienić ten układ taki jakiś polityczno-systemowo-gospodarczy, ale wydaje mi się, że na przykład bardzo ważne jest to, żeby mówić o tym, żeby właśnie jakby zwracać uwagę na ten opresyjny element współczesnego świata, bo odnoszę wrażenie, że jakby nie wszyscy to widzą i właśnie tak jak mówiłem, ja mam sporo takich znajomych, z którymi się spieram na te tematy i którzy tego nie uznają za bardzo i na przykład to, że się właśnie mamy do czynienia z czymś takim, jak takim, nie wiem, zawłaszczaniem jakichś pewnych wartości, wykrzywianiem tych wartości. Też wydaje mi się, że jeżeli my coś możemy zrobić, to przynajmniej mówić o tym, że to widzimy i że to jest złe naprawdę. Jakby nie przyjmować takiej postawy, bo też ja się zastanawiałem nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że sytuacja zabrnęła tak daleko, jak zabrnęła. I wydaje mi się, że dlatego, że mamy do czynienia z dwoma takimi równoległymi procesami. Z jednej strony pogłębia się takie właśnie pogrążanie człowieka w takiej konsumpcjonistycznej postawie, powiedzmy, ale z drugiej strony mamy do czynienia też przecież z zanikiem krytycznego myślenia i z walką z krytycznym myśleniem. Wydaje mi się, że ta walka jest prowadzona na bardzo dużą skalę, z czymś takim, żeby promować takie skojarzenie, że człowiek, który się dobrze ma, to jest taki człowiek pozytywny, który w ogóle uznaje, że wszystko jest super i tak naprawdę jest niezdolny do krytykowania czegokolwiek. I też takie utożsamianie krytykowania pewnych rzeczy z taką postawą malkontencką, z marudzeniem, że ty po prostu marudzisz. Właśnie tak jak ci mówiłem, że gadasz, że kiedyś to było, bo wszyscy tak gadali i tyle. I w ogóle się rozbraja wszystkie twoje argumenty i obserwacje z miejsca, nie zwracając uwagi na to, co tak naprawdę mówisz. Nie, bo wiesz co, bo ja się tak zastanawiam, bo to jest kwestia
No, wiesz, jestem sobie w stanie wyobrazić, że faktycznie, no nie wiem, są jednostki, które, no, są osoby, które po prostu faktycznie no, funkcjonują w tym naszym społeczeństwie, no, są konsumentami, nie poddają tego jakiejś refleksji czy krytyce, no i nie czują się z tego powodu jakoś nieszczęśliwi, po prostu żyją sobie w ten sposób. No pewnie tak jest. Natomiast wiesz, no jednak patrząc na, no nie wiem, na jakieś liczby, na jakieś statystyki dotyczące właśnie czy prób samobójczych, czy rozmaitych innych kłopotów właśnie ze zdrowiem psychicznym, no ale też z tym, z kwestiami, wiesz, no nie wiem, no mieszkalnictwo w tym momencie, no nie, no kwestia, że to jakby jest troszeczkę inny wiesz, wątek niż ten, o którym rozmawiamy, no ale w momencie, kiedy największym problemem człowieka wchodzącego w dorosłe życie jest pozyskanie w jakikolwiek sposób własnego konta, co też no, wiąże się przecież z tą całą kapitalistyczną kwestią i zagadnieniami gdzieś niezależnymi od jednostki, no to znaczy, że no chyba nie jest jednak aż tak bardzo, wiesz, okej. Ale jakby o co mi chodziło, że jakby wydaje mi się, że takim tutaj papierkiem lakmusowym, no to jest jednak stan psychiczny, dobrostan konkretnych jednostek, no nie? W sensie jak my funkcjonujemy jako te jednostki w takim, a nie innym społeczeństwie. No bo jeżeli wszyscy byśmy czuli się tak, wiesz, bez ironii, no faktycznie spełnieni, szczęśliwi, zadowoleni, no to wtedy, wiesz, taki głos wołającego na puszczy, hello, facet, z tobą jest coś nie tak, bo zawsze było gorzej. No może byłoby coś na rzeczy, ale wydaje mi się, że tak nie jest po prostu. Że mamy tyle rozmaitych społecznych problemów, kwestia braku zaufania, kwestia właśnie no tego zdrowia psychicznego to przede wszystkim, ale właśnie też kwestia, nie wiem, nawiązywania, utrzymywania relacji, no, rozmaite zagadnienia, no więc to jest no, szeroki, trudny temat i oczywiście, że jakby wszyscy musimy sobie znaleźć w tym świecie miejsce, bo go nie zmienimy, znaleźć miejsce tak, żeby funkcjonować jak najlepiej dla samego siebie, ale w takim rozumieniu konstruktywnym. Natomiast no, to nie oznacza, że no, mamy zamykać oczy na rzeczywistość, na to, co się dzieje, na kwestie, które ewidentnie są do poprawy, które leżą w zasięgu naszej sprawczości jako, jeśli nie jednostek, no to jakichś tam, wiesz, konkretnych stowarzyszeń, społeczeństw i tak dalej. No, przyjmując, że jest to całkowita walka z wiatrakami, no to no też się ustawiamy w takiej roli całkowicie biernej. Oczywiście, że to nie jest tak, że właśnie jak mówiłam, jedna osoba zmieni system. Natomiast no tak jak wspomniałam, mam takie pozytywistyczne nastawienie, że no kropla drąży skałę i jednak tyle, ile możemy, na co możemy zwracać uwagę, no to tyle róbmy, na ile ktoś jest w stanie, prawda? No tak, no tylko w zasadzie za to możemy odpowiadać, prawda, za jakieś Tak. swoje przekonania i swoje działania, drobne, ale no nie mamy wpływu na jakąś skalę społeczną. Chciałem jeszcze na koniec przeczytać cytat, który też ci przesłałem wcześniej w tych notatkach z Fischera, z tego realizmu kapitalistycznego właśnie na temat filmu Wall-E, który trochę podsumowuje to, o czym my mówiliśmy, może też częściowo rozwija. Weźmy przykład pixarowsko-disneyowskiego Wall-E'ego. Film ukazuje Ziemię jak tak doszczętnie splądrowaną, że ludzie nie są w stanie dłużej na niej mieszkać. Nie ulega wątpliwości, że konsumencki kapitalizm oraz korporacje jest odpowiedzialny za dewastację. Kiedy w końcu widzimy istoty ludzkie na pozaziemskim zesłaniu, to okazują się infantylne i otyłe, porozumiewają się za pomocą ekranowych interfejsów, są przewożone w dużych fotelach wyposażonych w silniki i sączą bliżej nieokreślone pomyje z plastikowych kubków. To, z czym mamy tutaj do czynienia, to wizja kontroli i komunikacji w rozumieniu Jeana Baudrillarda, gdzie zniewolenie nie przyjmuje formy podporządkowania się zewnętrznemu spektaklowi, lecz raczej zaprasza nas do interakcji i współudziału. Wydaje się, że przedmiotem satyry jest publiczność kinowa, co spowodowało, że co niektórzy z prawicowych komentatorów wzdrygali się z niesmakiem, potępiając Disneya, Pixara za atakowanie własnej publiki. Ale tego typu ironia bardziej karmi się realizmem kapitalistycznym niż go podważa. Taki film jak Wall-E jest przykładem czegoś, co Robert Thaler nazwał
interpasywnością. Film odgrywa nasz antykapitalizm za nas, pozwalając nam dalej bezkarnie konsumować. Chyba obydwoje się zgadzamy w świetle tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, prawda? Tak, tak. Ja myślę, że to jest fajna puenta, szczególnie właśnie to ostatnie zdanie, że możemy mieć poczucie, że jednak, no skoro problem został gdzieś tam, wiesz, uwidoczniony, to coś zostało zrobione i tym samym możemy się poczuć zwolnieni z jakichkolwiek działań, z jakichkolwiek, no poczuć się osobami z czystym sumieniem, że Tak, przecież tak, to nie tak. jest tak, że nikt nie wie. No ten psychologiczny, wiesz, mechanizm, że jeżeli wszyscy jesteśmy za coś współodpowiedzialni, to tak naprawdę nikt nie czuje się odpowiedzialny osobiście za zagadnienie. Tak, ja sobie o tym myślę w taki sposób, że w ogóle jakby ta współczesna epidemia nerwicy, ona mi się kojarzy z tym, że ludzie mają jakieś wielkie kłopoty tożsamościowe i jakby to jest jakaś bolączka największa, wydaje mi się, ludzi obecnie, jak się jakoś tam pozycjonować w ramach społeczeństwa, jak budować swoją tożsamość, a tożsamość przecież można budować za pomocą preferencji, tego co czytasz, tego co oglądasz, to ci mówi, kim jesteś, te filmy, które oglądasz, te książki, które czytasz. I wydaje mi się, że tutaj jak właśnie oglądasz taki film, to sobie możesz pomyśleć, że kurczę, ja oglądam taki film i się z tym identyfikuję, to ja jestem w pewnym sensie jakiś antykonsumpcjonistyczny, bo i w ogóle jestem takim człowiekiem, bo same preferencje, tego typu preferencje kinowe, coś takiego mi umożliwiają. No ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. No jakby to chodzi tylko o to, co się rodzi w twoim spojrzeniu na samego siebie. Jak ty sobie właśnie, tak jak Fisher pisze, ten bunt przeżywasz w jakiejś sferze symbolicznej albo w sferze jakiejś, nie wiem, przemyśleń własnych i wyobrażeń. Tyle tylko, że no jakby to służy systemowi, że takie bunty się odbywają w jakiejś w sferze fantasmagorycznej, iluzorycznej, a nie w sferze realnej, a właśnie jakby popkultura może temu służyć, żeby tam spychać ten bunt właśnie w taką sferę tego, co nierealne tak naprawdę. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Wszystko omówiliśmy, co ja mam w notatkach. Ty może jeszcze chciałabyś dodawać coś? Masz jeszcze jakieś uwagi na koniec, czy będziemy już kończyć? Wiesz co, jeżeli chodzi o Walliego, to myślę, że go przemaglowaliśmy wzdłuż i wszerz. Jeżeli ktoś faktycznie nie miał jeszcze okazji, co byłoby zaskakujące, ale może jednak obejrzeć, to myślę, że mimo wszystko warto zachęcić, bo to jest bardzo, bardzo ładna bajka, tylko trzeba mieć właśnie z tyłu głowy, że to jest no jednak baśń, Tak. jednak jakiś rodzaj opowieści, baśni. A tak jeszcze przyszło mi do głowy, wiesz co, bo tak a propos jakichś takich fajnych rzeczy do polecenia filmowych, bo tak też wspomniałeś, troszeczkę inny może wątek, ale też właśnie taki z tej mojej dystopijno-postapokaliptycznej bańki. Silos oglądałam ostatnio. Bardzo, nie wiem, czy oglądałaś Nie. serial. Wiesz co, tam się akcja rozgrywa w ogóle takiej społeczności podziemnej, też po jakimś bliżej nieokreślonym kataklizmie. Ludzkość się przeniosła pod ziemię, to znaczy pozostałości tej ludzkości, zostało tam ukonstytuowane jakieś społeczeństwo, jest władza, która pilnuje, aby no, wszystkie, no, aby ci ludzie żyli w należytym porządku, mają jakiś swój kodeks, który należy przestrzegać, tylko pojawia się w pewnym momencie niepokój, czy aby na pewno tam na ziemi, troszeczkę taki nasz seksmisyjny wątek, czy aby tam na ziemi ta rzeczywistość nadal wyklucza zamieszkanie i przeniesienie się. Nie będę spoilerować, ale myślę, że w kontekście niektórych tych wątków, które sobie omówiliśmy, to też jest dosyć ciekawe, żeby sobie właśnie raz jeszcze gdzieś tam wyobrazić jakąś taką zamkniętą społeczność po katastrofie i to, w jaki sposób ci ludzie mogliby funkcjonować, no aby przetrwać tak naprawdę. Tak mi jeszcze przyszło do głowy troszeczkę na boku, ale myślę, że warto. Dzięki wielkie. No nie znałem tego, więc chętnie sprawdzę. No i ja ze swojej strony też bardzo dziękuję za ciekawą
rozmowę, gdzie wiele wątków też się pojawiły takich, które okazuje się, że jeszcze wiesz, no warto sobie przemyśleć post factum troszeczkę. Pojawiło się jakieś różnych tematów, gdzie wydaje się, że z jednej strony człowiek no, ma jakoś poukładane w głowie i faktycznie opinie na jakieś pewne tematy, no ale to są no, różne zagadnienia, które jakby żyją jeszcze swoim życiem i faktycznie tego namysłu wymagają. Także Tak, dzięki no, serdeczne. dziękuję bardzo. No, taka jest idea tego bloga, żeby tak się nie prześlizgiwać po tych filmach, jak to czasami robimy, tylko z nich wydobywać to, co w moim mniemaniu w nich jest. Też przyznam, bo chyba nie powiedziałem tego wcześniej, że lubię bardzo ten film, doceniam go. Myślę, że tam są różne bardzo fajne rzeczy i naprawdę mam go tam wysoko ocenionego, pamiętam, na Filmwebie i nie będę tej oceny zmieniać teraz. W każdym razie mam nadzieję, że może się dasz jeszcze kiedyś zaprosić do jakiejś rozmowy. Wymyślimy jakiś ciekawy temat i na pewno będzie fajnie się spotkać jeszcze ponownie. Jasne. Dobra, to dzięki. Ja zatrzymuję nagrywanie, jeszcze na chwilę cię zostawię. Dobra, dzięki. Dziękujemy wszystkim.